Witam wszystkich w miarę możliwość serdecznie. Ja jestem Vilki przez. A ja jestem tajemniczy gość. Dokładnie. Zebraliśmy się tutaj na relacji na żywo Summer Game Fest 2023. A dokładniej z nocy otwierającej, bo Summer Game Fest obejmuje kilka konferencji, które pojawią się w ciągu kolejnych 10 czy tam więcej nawet dni. No więc jesteśmy tym najważniejszym, tak jakby. No, jeszcze ten pokaz Microsoft na pewno będzie skrajnie istotny. Tam dużo ciekawych gier pokażą, no ale zakładam, że tutaj będzie najwięcej dobra, ale będzie jazda. Mam taką nadzieję. A właśnie zastanawiam się, czy na Microsoftie, bo Microsoft, czy tam raczej Xbox, to ma wiele gier, które powinni już dawno pokazać i, znaczy może niedawno, ale powinni już pokazać, przynajmniej jakieś teasery, a tutaj póki co nic, więc może Microsoft chce się pochwalić po prostu w końcu. Microsoft zapowiedział, to zapowiedział tylko plotka, już nie pamiętam, że nie będą się ograniczać w ogóle, że pokażą wszystko, co mają. Czyli do tej pory mieli taką zasadę, że pokazują tylko to, czego premiera jest nie dalej niż rok oddalona od pokazu. A teraz mamy pokazać wszystko, na czym pracują. No więc tak lepiej chyba, Podobno, nie? tak ma być. Podobno tak ma być. A na tej konfie czego się mamy spodziewać? Z opisu wiemy, że będzie Mortal Kombat 1 i będzie też Ed Boon, czyli no, można powiedzieć twórca serii od samego początku. Także ma być Sam Lake z Alanem Wake'iem, dwójką. Sam Lake wszystkim dobrze zna twarz Remedy i twarz Maxa Payne'a jedynki oryginalnego. Bo jak wiem, nadchodzi remake i nie wiadomo, czy tam będzie ta twarz. A także ma się pojawić coś bardzo ekscytującego, czyli światowa premiera Fortnite Wilds, czyli nowego sezonu to Fortnite. Ale super, nie mogę się doczekać. Wiemy, co jeszcze będzie. Będzie przecież trailer do Wiedźmina trzeciego sezonu. Tak będzie? Tak. Będzie. To nie było dotąd? Okej. Znaczy nie wiem, czy był, czy nie było, a wiem, że jak mu tam było? Kaplan? Tak ma nazwisko? Ten szef? Jeff? Nie wiem tak szczerze. No matko, nie pamiętasz, jak się nazywa? Główny ten prowadzący człowiek, który prowadzi wszystko? Jeff Keighley? Kylie? Kylie? Nie pamiętam już. No Ten myślałem, że chodzi ci o jakiegoś szefa Netflixa czy coś. Nie, od szefa tego. No rozumiem, tego prowadzącego. Tak, no to Jeff Keighley. No wiesz, on napisał, że będzie wiesz, że no, z Wiedźmina, więc no, wielka ekscytacja, ostatni sezon. Znaczy nie, podobno. Teraz Bagiński powiedział, że będzie zgodnie z lorem mają wprowadzić nowego Wiedźmina, że to się wiąże z tym wieloświatem w ogóle u Andrzeja Sapkowskiego, więc... Oczywiście. Dobra, nieważne. Tak, zgodnie z lorem to wiemy. Nie ma Kabila, nie ma serialu, tak? Dla mnie sprawa jest prosta, tak? Więc... Dla mnie nie ma serialów od drugiego odcinka drugiego sezonu. Wow. Nawet Henry nie pomógł aż tak bardzo, żebym został. Ja nie oglądałem, chociaż, ale wiesz. Chociaż doceniam Henry'ego, bo faktycznie fajnie mu wyszła ta rola. Ale Henry zajmuje się ważnymi rzeczami innymi. Mam nadzieję, tam wiesz, serial podobno z tak, sporo ma. Warhammera 4000, to chcę zobaczyć nawet. No może kiedyś. Znaczy, czego spodziewam się tutaj zobaczyć jeszcze? Co myślisz? Jaki gier? Tak, myślę, że można być przekonanym, że pojawi się gameplay z Dragon's Dogma 2. Bo ostatnio pokazali tylko zlepek cutscenek i zresztą Capcom ma być na tym pokazie też, no to na pewno to pokażą, no bo co? Capcom nie ma własnego pokazu przypadkiem? No najwyraźniej nie ma aż tyle do pokazania, żeby pokazać własny gameplay, własny pokaz, ale być może będzie teaser Residenta 9. No, ciekawe. Bo od Village trochę minęło, a wydaje mi się, że ekipa odpowiedzialna za Resident Evil 4 remake zajmuje się właśnie remake'ami, a nie... Ja myślałem, że zajmuje się teraz robieniem VR-ów wszystkich części. No tak, ale to chyba przy okazji. Przy okazji, okej. Jak będzie. Jaka jest szansa na 37? I want to believe. No wiesz, wszystkiego można się spodziewać. Ja bym sobie życzył opcji izolacja 2, ale to chyba trochę naiwne życzenie. Znaczy wszystko się może zdarzyć. To jest taki magiczny czas, w tym wszystko jest możliwe. Wszystko, tak? Takie wielkie się wydarzy. A po konferencji Sony jesteśmy nahypowani, żeby się coś fajnego pokazało znowu, bo tamta konwersja mi się podobała. Space 2 mnie bardzo zaskoczyło. Już dawno się tak nie zaskoczyłem i liczę, że tutaj też się tak zaskoczę. No bo właśnie takim nieźle, taka jest dużo dobra było, takiego ogólnogrowego dobra, bo ja rozumiem, że ktoś liczył na to, że tylko ekskluzywy, no to mógł się zawieść. Dobra, jedziemy z tym koksem.
Że od razu wstęp. A nie, dobra, okej, myślałem, że zrobią tak jak było z PlayStation, że wiesz, od razu weszli mi w trailer, jeśli dobrze pamiętam, nie? PlayStation. O, słychać publiczność? Czyżby publiczność na żywo była? Niemożliwe. Czy chciał Oż ty! O, jednak. I fajnie. No i to rozumiem, tak? Można ich wybuczeć, można owację na stojącym zrobić. I taki pokaz ma, wiesz, ma serce. A czy nas zawiodło już chyba odchodzi w ogóle, więc mamy zastępstwo. Dokładnie. We are in person, and today we've got a look at what's next in video games for you. We are live here in Los Angeles at YouTube Theater, and it feels so good to be in person with a live fan audience. A tak, First time to było ever. zapowiadane, że będą w YouTube Theater, więc okej, można było się domyślić, że będzie publiczność. When I started Ale fajnie, studying bardzo No, fajnie. oczywiście, tak. 2020 from a spare To mi się bedroom, podoba. I never imagined it would grow into this. Today, the video game industry has come together to show you what's next. This is a cross-industry showcase, Tak. meaning no matter where you play games, I hope you'll discover a new game to put on your To wish też list. Nintendo, bo The oni landscape mają of nie video własny game events pokaz. has certainly I się nie pojawią. changed over the past Tak few to już sądzę. years, but one thing hasn't. There are a lot of great games in development. Nintendo Direct, ale nie wiem, czy zaplanowany jest jakiś. Excited about the future. In just a few minutes, we'll see the first extended gameplay of Mortal Kombat 1. No dobra, Mortal Kombat 1. Wiesz, kiedyś grę widziałem. Delivers, don't worry. Żartuję. Alan Innego Wake Mortal 2, Kombat. the reveal of Fortnite's next season. And yes, we do have a very special grand finale that you're not going to want to miss. I'll say right now. But let's get right to the games and gameplay. The first reveal is something you're not expecting, which makes it that much more exciting. Here we go. No dobra, idziemy z koksem. Ej, to nie jest Mortal Pixelite. Kombat. Nie, to jest Prince of Persia chyba, nie? Ej, no nie wiem, nie Jak wygląda. nie? Jak nie wygląda? Znaczy, goście nie wygląda faktycznie, ale inny. The prince has been kidnapped and taken to a forbidden land. Co to jest? Prince of Persia tylko ten? Hope rests Z boku? with us, the immortals. Nie, to raczej nie. rescue him and save the empire. Patrz teraz. We weren't prepared for what was coming next. No, raptem. Then again, they weren't prepared for me. Jak to Prince of Persia, to jestem zawiedziony, bo nie podoba mi się. Czemu ci nie podoba? Oczywiście to nie jest ten typ, którego czekaliśmy, tak? Na remake na przykład, albo na kolejną część tych 3D, ale... No Z tej wiesz. graficznie mi się za bardzo nie podoba. Aha. Ale... I czego rapsy? Nie wiem, nie mam pojęcia czemu rapsy i czemu książę nie wygląda jak książę. Mógłby bardziej książęco wyglądać. No wiesz, w Prince of Persia z 2008 roku książę nie był księciem. To znaczy bohater nie był w ogóle księciem, był złodziejaszkiem grobów. A, In these times of darkness, Ale to była bardzo dobra gra dla mnie. one thing that keeps us fighting. to też może być dobra gra, nie wiadomo, ja się nie skreślaj tylko tego, że ci się nie podoba styl. My destiny and save the kingdom. The Lost Crown. No, mamy. Nie doczekamy się takiego pełnoprawnego 3D wersji Prince of Persia, dostajemy chociaż taką. There's a little surprise. To Prince to of jest Persia: The 3D, Lost ale Crown is rozumiecie, coming gdzieś in w prawo. January 2024, a brand new action adventure platformer in the iconic Nie ma series klimatu w with ogóle deep Prince of combats and Persia. huge boss fights, and of No i course, dać jakąś incredible muzyczkę. platforming, puzzles and animation, Jest bringing fajne. a modern take on the legendary franchise. You'll be able Modern to see more take, o, at okej. Ubisoft Forward, streaming on Monday as part of Summer Game Fest. All right, let's to move dziękuję za along modern to take. another iconic Wiele, że video chcieli game coś franchise małego that zrobić, celebrated byle the czego, early żeby years. marka była. That's right. Nie podoba mi się, sorry. Time for Mortal Kombat 1. Dobra, Mortal Kombat 1. Dobra, miejmy to za sobą, jedziemy z koksem. Couldn't keep you waiting on this one. It has been 4 years since MK11, and ever since Ed Boon and the team at NetherRealm have been hard at work on the most ambitious MK yet. That reboots the series into a new era timeline. Każda kolejna część jest najbardziej ambitną już
Everyone has been asking, Stara what does gadka. it look like? Who's on the roster? How do the new cameo fighters work? Well, now it is time for combat. No spoilers, but this video is literally insane. Here is an extended first look at the story, gameplay, and yes, of course, the fatalities of Mortal Kombat 1. Let's do it! Dobra. I have had enough of you. Then go before I put you down. Wygląda jak Mortal Kombat. Mortal Kombat. No. Grafika też jakoś nie zachwyca, nie? Wydaje mi się, że jest taka... Nie wiem. To się nie wiem na co powiedzieć zbytnio. Może jak ktoś jest wielkim fanem marki, śledzi ją, wiesz, jest jakby zaangażowany w ten cały sport i tak dalej, to może to właśnie zauważa jakieś super ekstra rzeczy, nie? Ale ja nie widzę. Brutalnie. No, tak jak Mortal Kombat. Okay, let's go back to one here. Who are you again? Lord Liu Kang, protector of Earthrealm. God. Na fabułę to weźmie jakąś. Tak. No to chyba zawsze ma jakąś tam fabułę, wiesz, jak grasz single. No, chyba tak. Nie wiem. Ja co na Pegasusie grałem Mortal Kombat, to nie wiem, czy chyba nie miał. To temu mi się wydaje. I wiem, że Goro nie potrafił kopać. Ciekawe, czy będzie Goro. Tu przychodzą ludzie z tego, z zewnątrz. O, biją się, od kogoś wpada. To nie fair. No nie? Wiesz, Sninacka wzywa jakiegoś sidekicka. No nie? If your disease becomes known, you will be banished. I only want what's best for you. Or do you secretly covet my throne? I faktycznie postacie się trochę zmieniły. No już musiały. O, jest Goro. Dobra, jest Goro, to spoko. Może dobra część w takim razie. No dobra, bo panie tam to chcieli, tak? W sensie... No, kolejną część. Taką jak poprzednio, w sensie, nie? Kolebkę. To wygląda. No to trzeba będzie poczytać sobie komentarze i zobaczyć, co na to fani po prostu. No jeszcze, kto się nie zna, nie siedzi w tych bibliotekach, to nie wie. Wygląda. No, ale tak, fatality są. Ale jakoś tak nie robię takiego wrażenia, jak w poprzedniej części, takie mam wrażenie. Coś tak wygląda bardziej kreskówkowo, trochę tak mi się wydaje. Nie wiem. 19 września. W preorderu jest Shang Tsung. No dobra. Okej. I mean, that was pretty good, right, guys? No może być. Tak, okej, spoko. Now, I'm sure you have many questions about what we just saw, and to tell you more, I am so honored to welcome to Summer Game Fest one of our industry's greatest creators, a man who has been loyal to the same franchise and fan base for more than 3 decades. Please join me in welcoming to Summer Game Fest the creator of Mortal Kombat, Ed Boon! Poważnie? Będzie gadka o tym, na czym polega Mortal Kombat? No dobra, Street Fighter w tym czasie wprowadza otwarty świat, nie? I takie tam. Gra to postaci nawet.
thank you for that incredible world premiere. We got to see all of the gameplay of MK1, and everyone just wants to know more about this because, first of all, this is it's MK1, right? It went from 11 to 1. So tell us about this. Is it a new timeline? Yeah. I don't know how many people have seen the ending of Mortal Kombat 11. Liu Kang basically was kind of graduated into like, you know, a fire god, right? And he created a brand new universe. And this universe, this is why we're calling it Mortal Kombat 1, is because this is the beginning of a new timeline. A number of these characters you've seen before, but they're told in a completely different story. And so Sub-Zero and Scorpion are brothers now, and there's all these things that were rivalries before are now allies. And Dzięki temu nie musimy znać wszystkich poprzednich 11 części. Rebooting, and that's what the 1 is for. Well, it looks incredible. Everything we saw there was, you know, in-game gameplay. The cinematics look incredible. I know the team has been working for 4 years on this, but the thing we got to talk about are these cameos because we saw some pretty amazing stuff there. Now, so tell us, how does that work? You obviously have your sort of your main, you know, character that you'll pick, and then I know you also have a separate kind of cameo menu. So you pick sort of a pair when you start the game. Yeah, normally in a fighting game, you'll see a roster basically, you know, where you select your character. After you do that, there's a second roster of characters, which are a whole new, completely different fighters that are the cameo fighters. And these fighters actually, they will join the fight, but they... A lot of blank squares there. Yeah, so it's kind of like, imagine yourself with Sub-Zero, but you have some of Jack's moves, and you can call him out. You can do it multiple times, as you saw in the gameplay, you know. So you can you can basically combine these two characters. All the characters can be combined with all the cameo fighters, and that's where you see... That's where the player's kind of imagination comes in, and they can actually customize it for what they like. Okay, ciekawe. You know, the best team ups. Well, so how does that work? So you're in gameplay, you have your main, you have your cameo. How do you summon them? Is it time-based? Like, how often do they come in? It's not a tag team thing, right? Where Exactly. And you're basically summoning them. It's just one button push is basically summoning, but they have a variety. So you can go, you know, push that button with towards, and it'll do a different move. Mogliby dodać coś w stylu Dark Soulsów, że gracz wchodzi ci do gry, ci pomaga. Exactly. Przeszkadza. Gra sobie z komputerem normalnie, tam wykonujesz kampanię i nagle on tam zajmuje miejsce komputera, się niszczy. But you can call them pretty much whenever you want, and they have, you know, like in the middle of a combo, they'll have a lot of you know, basically a whole arsenal of their moves. So Sonya will come out there. Sometimes you'll see them appear twice in there. Amazing. So time-based, they come out, and then obviously as you go through, you revealed some of them there, but is it a different set of characters that'll be in the cameos? Are there some repeats from the main roster? How will that work? Yeah. Some of the characters are going to be available as cameos as well as the main roster fighters. You can play Sub-Zero with Sub-Zero, right? Same thing with Scorpion. But a lot of our cameo fighters are kind of like nods back to our first game. So you'll notice Sonya and Kano and Jax are in their kind of older costumes. O rany, znaczy, że Goro będzie tym. Będzie tylko tym, cameo. O. Yes, Goro pops in there. Yeah. So there's a lot of like kind of Z niego cię tego pamiętam. Więc as far as getting, you know, we really love the novelty of it. We really want the cameo characters to feel, you know, kind of nod to the old games. Well, speaking of not the old games, let's talk. You confirmed, I think, or at least known that Jean-Claude Van Damme is actually going to be in this game as Johnny Cage, right? Is that true? Yes. People don't know the story. I mean, Bloodsport was such an inspiration for Mortal Kombat, so he finally is now part of it. It's a huge first full circle moment. You know, the first Mortal Kombat game, we originally wanted to be Van Damme, the video game, and that never really worked out. So I can't tell you how many times over the last 30 years we've tried to get him. You know, we were this close, like 4 or 5 times. And so finally we got him, and he's doing the voices, too. Wow. So you're going to hear Jean-Claude, his voice doing Johnny Cage lines and stuff like that. We're really excited about it. Wow. Well, I know the team has been working so hard in Chicago to build this through COVID, and it's coming out in September, so we don't have to wait long, right? That's right. This has been a very difficult secret to keep over the last 4 years. And so, but we're... No dobra. Bardzo dużo gadki ten mój głos. Mogliby już skończyć, przejść do innych gier. Jesteśmy już, ile to minut trwa już? Już kwadrans. Już kiedyś mi kwadrans pokazie, widzieliśmy drugą grę.
Amazing. Well, Ed, thank A you ja so ma much trwać w for ogóle? giving us the Nie wiem, first nie look sprawdzałem nawet. at MK1. As you said, this weekend people will be playing it, press and media, so we'll be seeing lots more coverage, lots more characters to reveal on the main roster and cameos. No do Ed roboty. Boon, thank you so much. First look at Mortal Kombat. Awesome. Thanks so much. Amazing. So excited about that one. All right. Next up, it's been a fun couple weeks for Wreszcie. action RPG fans with the release of Diablo 4, which is truly fantastic. Another big and anticipated ARPG is Path of Exile 2 from Grinding Gear Games, who have faithfully been updating and patching the original PoE since its release in 2013. We haven't seen anything on the sequel in over 2 years, but that changes right now. Here is your first look Ten at a sequel to raw nie jest sequel, to gameplay już przecież to capture jest of update. Path of Exile Update, 2, no. a sequel that pushes the engine and gameplay to a new level. Jakby, nie? Więc... No wiesz, ale może powiedzieć, to taki update, który dużo zmieni. Where are the gods? Hey you! What's going on? Ja tak dawno, kiedyś grałem w Exile chwilę, ale to było dawno temu. No wiesz, grałeś z 2013 roku, więc było 10 lat miałeś. No to... Ja wygląda nieźle, A nie? ty, a ty Ten ostatnio pyszna. kiedy grałeś? Czy O, grałeś w też. ogóle? Grałem, to też było dawno temu. I co, przypomina ci to? Czy coś się zmieniło faktycznie? No lepsza grafika jest ewidentnie. Wygląda lepiej. Mi się skrót po kojarzy bardziej z Pillars of Eternity. Tak. Mi też. 28. Julie to jest, Looks nie wiem. amazing, and there's more coming in July. Last week marked the release of Street Fighter 6, a game we featured last year at Summer Game Fest. Well, the team at Capcom has an important update to share with you No dobra. right now. Już będą, dopiero gra weszła, już będą reklamować ją. I am the Advanced Artificial Intelligence, Leviathan. Welcome to Bikitoa Island. Co będziemy walczyć z tymi dobrami? Nieźle. O, chyba jakaś postać pojawiła, bo tam krzyki są na publiczności. A, Exoprimal, aha, okej. I'm guessing Ryu from Street Fighter facing off against a dinosaur probably wasn't on your bingo card for today's show. That Street Fighter Cross Exoprimal collab will launch in the fall with the game coming out on July 14th. Okej, Exoprimal. Dobra. But guess what, guys? That may actually not be the craziest collaboration on the show today. No dobra. Check this out. There's nothing more powerful than imagination. We can shape the fabric of reality, transforming everything you may think you know. Nicolas Cage. No. No to już wiemy. Dead by Daylight już było chyba informacja o tym, nie? Nie przypominam sobie. That's right. Nicolas Cage is coming to Dead by Daylight Może in plotka. July. I mean, I don't know how these things happen, but I figured the easiest way to find out is probably to go right to the source. This man's bold creative choices have earned him an Academy Award and a few memes on the internet across more than 4 decades of incredible films. Please join Jest me in Nicolas welcoming Cage? to Summer Nieźle. Game Fest, Nicolas Cage! Nieźle, no. Ostatnio się bawi z tym swoją legendą internetową w ogóle. Happy to meet you. To dobrze. Co ma dystans do siebie gotta say chociaż tyle. welcome to the video game world. Oh, wow, yeah, thank you. I'm so happy to be invited to your very, very cool club, everybody. Finally, I
mean, I gotta say, this is such a crazy, unexpected collaboration. I gotta understand, how did this come about? I mean, some people be like, oh, maybe he'll show up in Fortnite, maybe he'll be in a Hideo Kojima game, but Dead by Daylight, I mean, how does this happen? Well, it's a museum of horror, right? Yes. And when I make movies, one of my favorite genres is horror. And in this, and in that genre, there's a character, a murderous ghost named Sadako, who I think is amazing. And she made an appearance in this game, so that was good enough for me. Okay. Yeah, I mean, that's what's fun is you're playing one of the survivors in this game, and it's cool that, you know, it really is this museum of horror. Michael Myers, you said, myślałem, że będzie grał tego, kogoś potwora. And you play yourself, or who do you play? So I play this heightened, exaggerated version of a film actor named Nick Cage. He's going to a location thinking he's making a movie, and instead he wakes up in the fog. And in the fog, he's surrounded by crows and serial killers, and it's rather amusing. And there's something about it that I think, as a survivor, is like a bonding experience. It's a bit like hide and go seek. You have your 3 other teammates who are survivors with you, and it's teamwork. You're working together to pull through, and I like that. And so that was a large reason for wanting to do it as well, that feeling of bonding with your friends. And you're fully in for this. I know we heard your voice in there, so you recorded lines for it and everything? See, I want you to know when you're playing the Nick Cage survivor, I even have, when you're choosing your skins, I even say, always remember to dress to match your talent. I want you to know that you're with me, that we're one, that we're fused. And so it was important to me that everything I do, everything I say, from the scream to the grunt, down to the most minimal, exasperated expression of sigh, whatever it is, it's my voice, so that we are fused. All right. Fully method, Nick Cage. I love it. I mean, this is so fun. This game, as you said, is such an awesome kind of, you know, collaboration with so many different characters. For you, I mean, how did you find out about Dead by Daylight? Do you know much about the video game Somebody world? very important in my family is a Dead by Daylight enthusiast, and that really put the hook in, pun intended. See, Dead by Daylight to me was an opportunity to branch out. I've never been invited into this space before. Yeah. I'm always looking for new adventures. So this to me was like, wow, I can make a whole new audience, meet a whole new audience, and branch out and go on this Dead by Daylight adventure. No dobra, ciekawe to jest. It took me nothing but a split Tam gdzieś dziwnie, by teraz więcej się pojawiało hollywoodzkich, wiesz, gwiazd w grach. Excuse me, sinuses, allergies. What I noticed was that every move you make when you're doing this, when you're in the gaming space, it's timed down to the split second. It's a very immersive experience when you're acting out in this space, because every move, every grunt, every sigh you make has to be timed perfectly with the gamer's moves. So that was something that I learned from this, and I'm always looking to learn something. Well, we love having you in the video game world. We want to see Nick Cage in more games. So Thank you. Thanks, guys. No, Nicolas Cage, no nieźle, nieźle. Nick, thank you so much. Jeszcze jedno to skoro Nicolas Cage, great to see you, man. nasza branża doścignęła wszystkie inne smowane. Now, for all of you who want to play Nick Cage in Dead by Daylight, the chapter officially comes out on July 25th on PC and console, but PC players can try it. A ja, czy więcej gwiazd hollywoodzkich w grach to jest taki dobry pomysł, no bo wiesz, jak Hollywood wpłynie na gry, no to... To niekoniecznie jest dobry dla nas, dla nich na pewno jest dobre, nie? Matko, jak wygląda. Znaczy wiesz, myślę, że to było taka... Mało tutaj grania jednak jest mimo wszystko. No dobra, Anything goes niech here będzie. at Summer Game Fest. All right, thank you very much, Nick. Now, lately we've been seeing an incredible number of video game adaptations, but back in 2019, The Witcher on Netflix, inspired by the Witcher book series, showed the potential of well-done adaptations. And Inspired, dobrze określone. Inspired by the books, okej. Premiere of the trailer, introduced by Henry Cavill and the cast. Dokładnie, można powiedział. Witcher fans, we are all gathered here today to share something with you.
Be sure to tune into The Witcher Season 3. Volume 1 Volume 1 debuts on June 29th, only on Netflix. Get ready to watch the world premiere of our brand trailer for Season 3 of The Witcher. Thanks for tuning in to the Summer Games Fest and enjoy the trailer. Neutrality. It won't get you a statue. But it'll certainly help in keeping you alive. Back to the book, back to the book, back to the book, tak? Teraz będzie już tak zgodny z książkami, że... nawet książki są takie zgodne z książkami. Jak nie będą mieli chętnego, który starał się jak najwięcej wprowadzić, wiesz, to co jest z książek, no to... No. You're right. Right. Well, that's deeply worrying. Everything that's happening. It's all connected. I mean, she's at the center of it. If war is coming, there is no hiding her from it. You sure about this? Are you? Ja się zastanawiam, dlaczego się nie odzywamy. Dlatego, że uznaliśmy, że w sumie to szkoda szczępić ryja. Dokładnie. O, dziki gon. Okej, to wyglądało trochę tucznie. Wszystko. Do sztucznie, come on. Zdziaj! Come on, to nie jest to naprawdę. Dangers we've seen foretell an even more menacing future. For the first time, I understand real fear. We're witches. Is that so? I'll never get over how cute they look for monsters. And they're like, no, please don't hurt me. And then wow, fangs. Just like a boatload of fangs. All up in your business. Jak ktoś jeszcze nie skasował swojego subskrypcji na Netflixie, to teraz mam dobry moment. No, klaski nie były zbyt entuzjastyczne. Nie, no, to ciekawe. O, nie? w końcu. Nasi. Nie no, to Witchfire. No tak, no właśnie nasi, nie? No tak. Nice. Że będzie w końcu do tej premiery ukoszona. Już chwilę czekamy, nie? Graficznie daje, robi wrażenie. No. Miał tych kilku lat już na karku. w sumie. Early Accessie. 20. Nieźle. I to Epic Games. I tylko Epic, nie? Nie było tam Steama chyba. Nie było, chyba nie widziałem. A to znowu Epic będzie ekskluzyw. O, w sumie Alien Chmielarz się zna z Epic Games, bo People Can Fly, którym było skuplowane z nimi, nawet został kupiony w pewnym momencie przez Epic. No. Ale wydaje mi się, że tylko wczesny dostęp, a pełna wersja pewnie na Steamie również wyjdzie. Czy to jest tak samo Vilki? Chodźcie, że to jest tak samo Vilki. Nie, jakiś wygląda bardziej jak VR, szczerze. No, nie będzie. Ty pomyślałem, że to modlitka, naprawdę. VR. Okej, Crossfire. O, reklama.
Reklama, tak. Nie rozumiem aż tak szerokich monitorów, tak szczerze. Wiesz, coś, żeby musiał być głowę od jednej strony na drugą, nie? Jeden masz minimapę, nie? A drugi masz o! No i dwójka? Tak, tak. To był pokazany w tym wcześniej na tym... Właśnie dzisiaj grałem Wiesz, nawet pokazy jedynkę. przypominają i reklamują, nie? No to te pokazy są dobre też od reklamy po prostu. Nie rację, dzisiaj grałem w jedynkę trochę. I co, fajna? No spoko. Pierwszy botek, jak spotkałem, wycieram nam podłogę, więc... Aha. No ja muszę sprawdzić w końcu, na Epiku było za darmo, nie? No. No wygląda dobrze, nawet, to się... Tutaj skupia się na koopie. Nie no, fajnie wygląda. Zgadzam się. Ale wiesz, no pierwsza część też się gra w koopie, nie? Można grać w koopie, no można. Ja gram sam. Bo ty nawet nie zainstalowałeś jeszcze. No dopiero ogrywam jedynkę, więc jeszcze nie mogę powiedzieć, jak bardzo dobra to jest gra, ale taką spoko na spoko. All right, we have much more Summer Game Fest to come, including a first look at the gameplay of Alan Wake 2. To widzisz? The world premiere of the new season of Fortnite, Call of Duty Season 4, and maybe a few more surprises for you. As we go through today's reveals, use the hashtag gaming on TikTok. Na razie tak trochę mech. Na razie nic ciekawego, na razie nie było takiego... A nawet zaczęło się od zawodu. Those of you on Twitch, we also have a special Warframe Twitch drop, a free Steinax Warframe for watching more than 30 minutes of the show. Now, speaking of surprises, another legendary gaming hero is set to return later this year in a brand new game built from the ground up in a style that I think is going to get this fan base and longtime fans of video games very excited. Here's another Summer Game Fest global game announcement. New thrills with a classic feel. No dobra, zobaczmy, co mamy. Sonic. A nie, a to czemu mówi o Alanie Wake'u? Znaczy będzie. A. Okej, no takie... Ja tak szczerze nie przypadam za bardzo z Soniciem, bo dla mnie to są takie zbyt szybkie gry trochę. No to chodzi. Za duże plansze i też zbieranie tych wszystkich monet czy tych obręczy to... I na to jest takie trochę... Na tym polega Sonic, come on. Znaczy wiem, ale to chyba... No, ja lubię platformówki, gdzie raczej powoli przymierzasz te etapy i starasz się zebrać wszystko, co jest, a co w Sonicu chyba nie trzeba, o ile pamiętam. Ale zawsze mam takie poczucie, takie, nie wiem, że nie mogę niczego, wiesz, pominąć, że muszę zebrać wszystkie monety i tak dalej. Okej. Ale nie no. Wygląda na dobry remake, czy tam remaster, remake chyba bardziej, nie? Bo to już 3D jest. No coś czuję, że będzie bardzo dobry, no. Wiesz, ostatni Sonic nie zapowiadał się dobrze, a wyszedł bardzo dobry. No ale to wiesz, chyba właśnie po tej całej krytyce oni tam zaczęli pochylać nad nim mocniej, mi się wydaje przynajmniej. Bo naprawdę wyglądał tak sobie, wyglądał źle nawet ten Sonic ostatni, a potem okazało się, że wyszła taka dobra gra. Ale bardzo dobra. Więc, może to też tak będzie. Ale Sonic to jest, no... U nas nie jest taka popularna postać. We don't just have a new peak for current players, but also for those awaiting the game's release on PlayStation. Take a look.
I wish this universe had a few more things to do. Don't you get bored running across the map every day? No to takie... Honkai Star, czegoś, tak? Nie wiem, Tower of Fantasy, Jason i Genshin Impact, wszystko samo wygląda podobnie, więc już nie wiem. Nie, tutaj chyba jest trochę więcej no, sci-fi, takich klimatów sci-fi, mam wrażenie, takie, a w Genshin Impact to jest typowe fantasy. Dlaczego nie zrobią normalnego MMO w takiej stylistyce? Że podtworzysz postać tak tutaj... Ja bym grał. To się na... No ja nie, bo ja nie lubię gier online. Chyba, żeby udało się grać w pojedynkę. Kupujesz MMO, żeby grać w pojedynkę. Jak Teso. Never mind, I miscalculated. Can you let me have some fun this time? Time for a buzz. Excess speed, too slow. No, Honkai. Later this year on PlayStation. All right, inspired by the story of Pinocchio, Liza P is a Soulsborne-like game from the team at NeoWiz, which is coming to Game Pass, PlayStation, and PC. Well, if you're wondering exactly when, we have news to share with you on its release. No tak się to nazywało. No, będzie tytuł. Aha, okej. Myślałem, że go z drewna wyspługało, ale najwyraźniej nie w tej wersji. Klimacik jest fajny, trochę mi przypomina Steel Rising. No, trochę ten... Klimat spoko, klimat najważniejszy to jest chyba element gry. To może być dobry Souls-like. Ciekawe jak będzie wyglądał gameplay. Wróżka. A wiesz, mogłoby to się nazywać Pinokio, czy tam mieć Pinokia w tytule, żeby... Bo nie przypomina tak się za bardzo. Nie wiesz, nie wiadomo jak mocno się inspirowali jest. Może popularnie tam będzie bardziej, nie? nie wiadomo. Listen, pal. Nice landing, but let's not make it a habit. O, 19 września. Właśnie, no to już zaraz. No to na razie pokazuję gry, które mają zaraz wyjść praktycznie. Chyba tego samego dnia co Mortal Kombat 1, czy mi się wydaje? Tak, do 19 ma. Ej, może demo już jest, no to. Reveal of a visually stunning new game based on a classic manga with a story and world created by one of the most celebrated anime artists of all time. This is one of those games that I feel lucky we get to reveal for the first time here at Summer Game Fest. And I think you'll be pretty hyped once you see the gameplay, all built in Unreal Engine 5. Here we go. No, dawaj. Tu niech pokażą postać. Okej, Akira Toriyama. Tak mi się wydaje, że to będzie. No, tak wygląda jego postacie. O, tak myślałem.
No to on też odpowiada już za niejedną grę RPG, też za wersję wizualną, bo nie pamiętam, Chrono Triggera. I wygląda ciekawie, no, szczerze. Nawet lepiej się spodziewałem. A i te włosy typowe dla Vegety. Sunland. No, ja już jestem kupiony. No, ja też. W sumie. Ale jesteśmy łatwi. Sandland, get ready to become an unlikely hero in an adventure where you don't need to be human to save humanity. That's coming from Bandai Namco, and we're excited to see more of it soon. Independent games are such an important part of the industry, and one thing that's very important to us at Summer Game Fest is supporting those creators as well. After the live show, stay tuned for Day of the Devs from IM8-Bit and Double Fine with some incredible indie game reveals. Now, one of the biggest independent publishers is Annapurna Interactive. And later this month, as part of Summer Game Fest, they'll be revealing a number of ambitious new projects. Let's see how many you can figure out in this little tease. O, Stray. która część? Nie, Modelce? Stray na Xboxa. Aha, okej. Ale widzę tutaj znajome gry. Tak. To zostaniemy potem na tym devs, coś tam? Czemu nie? No bo czemu jak mają będziemy być indie reveal? No to już się na siłę będziemy czuć. Czasem indie są lepsze niż wiesz, niż takie wielce. Czasem. Wonder what that was at the end. We'll find out later this month. All right, next we're stepping into the world of Throne and Liberty, a free-to-play PC and console MMORPG from NCSoft and Amazon Games with an always-changing environment, massive scale, PvPvE, and the ability to transform into creatures, battle across land, sea, and air. Here's a look. Zapomnij o tym, tak, to jest ten. To jest to, o którym mówiliśmy. To jest set Psychical Autoplay. Tutaj nie można atakować przeciwnika poruszając się, więc jakoś trzeba uciekać, to po prostu tyle. Już go nie dogonisz. Nigdy. Czy pamiętasz, że to była beta? To, co omawialiśmy, to były wersje z bety. Ale nie sądzę, żeby nagle mieli tego poprawić. Nagle co, usuną autoplay? To jest podstawowa funkcjonalność gry? Teraz dużo do grania autoplaya, nawet z opcją grania offline. Jak sobie postać gra 8 godzin offline. Tak, ma być od razu po tej konfie, ma być to Day of the Devs, czy jakoś tak od razu po tym. To będzie raczej krótkie, coś czuję. No zobaczymy. Dobra. Czemu cinematiki pokazują? Nie wiem. No bo gameplay jest mało. Wiesz jak to jest gameplay. Bo ja pokażę ci gameplay, a tam wiesz, stoi gościu, nie? I macha mieczem, bo nie może się poruszyć w trakcie, nie? Że wygląda gameplay. Może wiesz, może wybawili to. Nie. Oby to jest ta hipokrytyca. Nie słyszałem, żeby to się miało zmienić. Kto wie, może, ale to ja nie sądzę. Wiesz, ten trailer wygląda ciekawie, ale wiesz, no... Niesmak po tych ostatnich newsach pozostał. Bo pod uwagę ilość tutaj tego, wiesz, filmiku CGI i do gameplayu, nie, to raczej nic nie zmieniło. Looks great. I also want to say hello to everybody watching on Steam right now. I'm sorry we don't have any free Steam Decks for you right now, but on June 19th, Steam Next Fest does return, giving fans a chance to try out hundreds of new in-development games. One of them
is the free-to-play medieval fantasy sword fighting game Warhaven from Nexon, which lets you transform into supernatural immortals. Here's a new look. Hear the battle call, cities rise and empires fall, but it's Ja mówię pokażcie, no nie wiem o co chodzi. we're taking up our arms, hold the line up, here we touch, and we Znowu gra z obroną twierdzy, jakoś tak? Coś jak For Honor i tak dalej? Możliwe. Bardziej jak Chivalry, czy jak to się nazywa? Nie, Chivalry to była ten... Bardziej z tych gier free to play. Była taka, nawet nie pamiętam jak się nazywała. Bardzo podobnego. Nie, tam... Dużo się nie spodziewam. Koniem wjechał na mur, no pięknie. Warhaven. Play for free. O matko, serio? To jest Party Animals. Party Animals zostało zapowiedziane i było już w beta testach już jakieś 4 lata temu. Okej. I od tej pory czekam na premierę. Nie, że czekam, wyczekuję, ale jak długo można robić taką grę? Ona była właściwie gotowa, bo 3 lata temu chyba ludzie grali w demo. A ja pamiętam ją, że niedawno gdzieś widziałem na jakimś pokazie chyba. No nie, to miło z ich strony, że znowu pokazali, ale wiesz, mówię ci, gra była... Pilgrims, summer is coming and with it a lot of cool stuff will make its way to Dying Light to stay human. Get ready for darker, more dangerous nights and roaming volatiles complete with improved parkour rolling out with the next update in June. Then, right after that, we'll kick off an event season like you have never seen before. Trust me, for one of them you will want to get your butt barbed wired. Ach, nie skończyłem nawet jedynki jeszcze. The deadliest summers to date. O, jedynka to chyba jedna z najlepszych gier o zombie. Znaczy, na pewno jedna z najlepszych, a czy najlepsza to nie jestem pewien. Najlepsze jest Zomboid. Też ci się przycięło wideo, Tak, czy nie? przycięło mi się. Wiem, że to u mnie, a ty mówisz, że się przycięło ogólnie. To jest to ten. To jest spodziewana gra jak była, nie? No, ten online chyba z tym, Crashem. Tak, z zbieraniem tych, no. Rumble. Tak na dwójka w Game Passie. Nie, Starting Game, okej. Tak, na razie to sporo reklam tutaj jest. No wiesz, no. Takich projektów, które tylko sobie robią reklamę. Mhm. Wiesz, nie za darmo ten pokaz nie jest, nie? Zorganizowany. No wiem, ale jak na razie jestem trochę zawiedziony tym pokazem. No jeszcze wiesz, jeszcze mają czas, jeszcze 48 minut. Zobaczymy, co będzie na samym końcu. Welcome back to Summer Game Fest. Isn't that great? By the way, Crash Team Rumble is going to feature playable Ripperoo and Engine, Neo Cortex's right-hand guy in Season 1. Okay. Now, it's time to change the topic and descend into madness. Joining me is a guy who was last on stage at the Game Awards 2021 to announce Alan Wake 2. He's come all the way from Finland. Please welcome from Remedy, Sam Lake. No i doczekałeś się. Good to see you. Alan Wake 2. Dapper as always. Thank you. Thank you. Well, we are so excited because when you announced Alan Wake 2 at the Game Awards, you said 2023. We are in 2023. It's coming this October, and we are so excited about this, Sam. I know it's been a long time coming for fans and for you. 13 years since the first Alan To było Wake. powiedziane już, So czy tell us nie? about what can we expect in the sequel? To, premiera? Quite a journey, yes. Yeah. No, nie pamiętam.
Alan Wake 2 is Remedy's first survival horror game. We have 2 playable characters. It's a 50-50 split between Kościół, kamera jest tutaj, They halo. are on their own Mówię do separate, publiki. terrifying journeys through 2 different worlds, and yet it's all connected. And the player gets to switch between them at given points in the story as they choose. Yeah, we saw obviously at the PlayStation No tak, event, widzieliśmy to na trailerze, tak. Saga, the second character. Tego. Tell us a bit about her. She's in Bright Falls, and she's sort of living a narrative that Alan has written. Is that right? Well, that's a good question to ask going into this. So yes, we have Alan Wake, our title character, of course, trying to escape from the nightmare dimension of the dark place. And then we have Saga, our new hero, FBI agent, coming to the Pacific Northwest small town of Bright Falls, together with her partner, Alex Casey. Okay. So how and they're somehow linked in some way, right? They are coming to investigate a series of ritualistic murders. And very Czy wy nie mieliście quickly pokazać gameplayu, a nie mówić o gameplayu? turns into a nightmare Cicho. when they discover pages of a horror story. Maybe written by a certain missing writer. By the initials AEW. And this horror story starts to come true around them. Interesting. So Okej, obviously fajnie, it's, fajnie się zapowiada. Alan is still going to be playable in the game. You're going to experience his journey, but Saga, this is sort of new character, and there is that sort of link. Tell us a bit about, you said split 50-50. Do they have separate missions? How? Because I think you can play them in sort of different sequences or orders if you want, right? Yeah, we go into the experience playing as Saga, and it's a sequel, but it's also a standalone experience. We are not expecting everybody to do homework if they have not played the original game. This can be enjoyed as is. Saga doesn't know anything about the lore, about the supernatural in this world. She will be going in very quickly. She has to learn to survive. And with that, all the players will be on that journey with her. And then we open up the experience so that you can hop to play Alan Wake in the dark place as he's trying to find his way out. And you can keep on playing as Saga in the Pacific Northwest as the investigation goes on. And you are free to switch between them. There are a lot of Można sobie zmienić w dowolnej chwili chyba. Tak mówił wcześniej. surprising ways, but there is no right way to play through this. You can choose. You can go on as Alan all the way close to the end, or as Saga, or you can keep hopping between these two sides of it. Well, you're always so good at kind of telling challenging, interesting narratives in unique ways. I mean, Remedy's always been known for that, and you especially. So we can't wait to see how these stories intertwine, I'm sure, throughout the experience. Today, though, I know you brought with you some gameplay of Saga's adventure. We're just going to see a raw segment of the game, right? Yeah, raw gameplay for the first time ever. This is early on from the experience. They're hyped, Sam. They're ready for it. So tell us, what are we going to see? What supernatural forces of darkness have brought the murder victim, in this case, back to life as a monster. And Saga is outside Bright Falls at Cauldron Lake, trying to find him and stop him. Okay, with that, kurczę, muszę sobie powtórzyć Alana. unedited gameplay from Alan Wake 2. Thanks, Sam. Dobry. Który gra horror, to mnie cieszy. Znaczy, że horror. Miał być horror przecież. Ale survival horror to jest taki, no trochę inny gatunek niż jedynka. Jedynka była takim horrorem akcji, można powiedzieć. Jedynka była taką typową grą Remedy, wiesz, jak Max Payne, czy tam Quantum Break i tak dalej, nie? Bardziej akcja i
strzelanie. No dobra, Mimo, że takich cienistych postaci, no można było czasami dreszczyk emocji poczuć, ale nie była to jakaś straszna gra. A tu mówimy o survival horror, to są gry w stylu na przykład Resident Evil 2, 4, nie? Czy tam nawet Village, tylko tutaj mamy perspektywę podobną do 2 i 3. Ola Boga. A chyba światło światło chyba znowu sprawia, że postacie przestają być odporne. Chociaż nie jestem pewien, tak szczerze. Nieźle go to później robiła. Podoba mi się. No to Alan Wake, wiadomo, że ci podoba. Ja lubię w ogóle gry Remedy, bo mają naprawdę dobrą narrację faktycznie, te historie, to wszystko jest naprawdę świetnie napisane. No, można broń zbierać, przedmioty leczące. Serce. Okej. A, czyli jakieś... Aha, czyli jakieś śledztwo, nie? I wskazówki. Jak się podniosła? I'm glad you're on this case with me, Anderson. Killer left a message. It's for us. We were all trapped in a horror story. The horror story wanted us dead. There's something I'm forgetting. Something important. Something's not right. Kurczę, nie mogę się doczekać. O, i dobrze, że publiczność cieszy. Mam nadzieję, że gra odniesie sukces. But Alan Wake 2 looks incredible. Thank you to Sam and Remedy for that first look at gameplay. Now let's get a first look at the co-op campaign of Warhammer Space Marine 2 from Saber and Focus. O, spoko. We're facing a Tyranid splinter fleet. They engaged us on 2 planets, Avarax and Kadaku. I'll be straight with you, Titus. I have my reservations about your reinstatement. There could be questions. Will that be a problem? No. Podoba mi się grafika. No. Jest mniej kolorowa niż w pierwszej części. No tak. Ja jedynka wspominam nawet miło, ale nie była to jakaś zachwycająca gra. Chyba głównie była dobrze oceniana przez to, że była w świecie Warhammera. Wiesz, w Warhammerze wychodzi stosunkowo dużo gier i większość nie jest tak dobra. Niestety. No ale jednak, nie wiem, jakoś mnie mocno nie wciągnęła. A mnie wciągnęła na tyle, że przyjąłem naraz, po prostu siadłem i przyjąłem. Tak, od razu całą? No 2 dni mi zajęło 3. Aha, no ja też szybko przeszedłem, bo to była krótka dosyć gra, chyba 6 godzin, ale że po prostu siedział i grał, nie? Czasem mam takie gry, że siadam i grałem po prostu. Aha, rozumiem. Nie, to mi chyba szybciej zeszło, znaczy wolniej zeszło, ale też w ciągu kilku dni. Zobacz, taką ciągająca gra, akcja, wiesz, mięso i to spoko. I teraz widzę, że otrzymam powtórkę tego. Tęgi. I wiesz. Będziemy tam. O, jakieś JRPG. Nie, jest You Grace to jest. A, faktycznie, okej. Dobrze, coś w stylu Octopath Traveler, czyli... Druga część jest You Grace? No najwyraźniej. Jeśli nie przypomina jedynki, no to znaczy to druga część. Okej. Jedynka była całkowicie 2D, czy mi się wydaje. Postacie były 2D. Tylko też było 2D, no w sumie chyba. No, to też było 2D.
To jest ten, który się przyda. Wychodzimy z zamku z tego co widzę. Czyli to co robiliśmy w pierwszej części niestety się rozpadło. Grace. Nie no, to jakaś musi być jakaś jakaś... Beautiful indie game, yes, Your Grace, Snowfall. Now it is time for another global game announcement, and this one comes from the minds of Saber Interactive, Focus Entertainment, and yes, horror master John Carpenter. It's a brand new world, a brand new story. It looks like a heck of a lot of fun. Check this out. No, John Carpenter to jest legendarny już reżyser horrorów. A co prawda, ostatni dobry film jaki zrobił to było kilkadziesiąt lat temu, nie? Ale... Zombiaki? No to rozjeżdżają tam coś, bo tam nowe krew bryzga. No. So to blame. Batman. Wait, what? Jakaś kołopówka pewnie, nie? Tak. Mam nadzieję, że w pojedynku też się da grać. Okej, widzę, że trochę optymalizacja jeszcze nie dopracowana. Jeździ samochodem i rozwala zombiaki? Ale też wychodzisz chyba, nie? Tak, też pewnie. Może być fajne, tylko właśnie pytanie... Ile tutaj będzie, wiesz, urozmaicenia w rozgrywce? Dobre pytanie. Różne samochody rzeczywiście są. Tak, jeszcze może ściągnąć inny, więc... O matko, ale to nie. No, następny rok, no to dopracują chyba następny No też rok. mają czas. Trochę mają trochę czasu. Toxic Commando. More unexpected collaboration. John Carpenter and Saber with Toxic Commando. That looks tons of fun. You guys think any of those zombies made it? I don't know. All right. Well, this August brings the long-awaited full 1.0 release of Baldur's Gate 3. Dobra, And today, a new member is joining the cast. We're about to see the Game reveal of the Year, of jak Lord myślisz? Enver Gortash, the commander of a mechanical army of Steel Watchers. He's a Zobaczymy. second antagonist. Jeszcze ma być Stalker podobno 2 pod koniec roku i chociaż nie załapie się na tej Game Awards, więc pewnie następnym roku będzie ten dopiero oceniany, czy najlepsza gra. Ale Starfield też ma być. To defend the citizens of Baldur's Gate from enemies within and without. You are soon to witness the people of Baldur's Gate granting me complete power over them. A new age is upon us. Gods have mercy on those who would stand in our way. O, John A Isaacs. mad dog understands the yank of the leash from the hand of its master, but it cannot be an equal. You can be my equal. There's an old Ojciec Malfoya w serii filmów Harry Potter. I can only break. I want to lead this city to glory, not scorch its earth. Friends, allies, to my side. Let us usher in a new dawn. This city is mine. I'm not ready to call you enemy. What do you say? Shall we be allies? No spoko. Zobaczmy co będzie. Ja bym się jarał, no dobra, kolejny raz to powtarzam, jarałbym się bardziej jakby to przypominało 1 i 2, ale dobra, skończę narzekać w końcu. Nie wsłuchałem się w głos tego dziadka. No już niedługo, nie? Games and Insomniac are set to bring Spider-Man 2 exclusively to PlayStation 5. Sounds like you guys are a little hyped, so to tell us more is Brian Intihar, game director at Insomniac. Brian?
Thanks for coming by. I know you guys. Daję. Brian, thanks so much for stopping by. I know you got a lot of work to do. Wrapping up the game, but we'll Nie check wiem. it out in October. Thanks, Brian. To już niedługo. We got our date. All right. Październik, nie? Now let's take a look Powiedzmy, at nie Paladin, mieli... październik. multiplayer 20 open world październik? survival Dosłownie crafting zaraz. game where you can befriend and collect mysterious creatures Sorry, called ale Awake 2 17 października, czyli 3 dni wcześniej. kind of like Pokemon with guns. And then we're going to look at the Land of the Morning Light, a new expansion to Black Desert Online, which recreates the mythical folktales from Korea's Joseon Dynasty, and some huge bosses too. Dobra, tam, dawaj. Pokémony z sztyletami? Palworld. Okej. Dobra, było niezłe. Ty, pamiętam to skocz. Nie pokazać tego jakoś tak... No matko, najdroższa. Dobra, to jest nawet zabawne, muszę przyznać. To nie wiem, na to patrzę teraz. Jak to się Pokémony z pistoletami, czy z bronią palną, głównie. Okej. Styczeń 2024 Early Access. I to jest to Black Desert Online, tak? No, ciekawe co z tą drugą grą, Crimson Desert czy jakoś tak. To miała być singleplayerową wersją, znaczy singleplayerową grą w tym świecie. No jak widzisz, na razie nic. I tak zostanie pewnie. Lwią skałę. Chyba, że to jest to, no bo nie widzę tu innych graczy. Nie, no, powiedział, że to jest ten Black Desert dodatek. O, to mnie ciekawi. It is time we told it ourselves. With hammer and axe we mine and scout. Across Middle Earth, delving for riches. Yet the greatest treasure remains out of our reach. Moria. Come, my fellow dwarves. Rally together. It's time we took back our home. No, ciekawa gra. Jakiś survival ten z tym takim craftingiem i tak dalej. No i krasnoludy w Mori, spoko to wydaje nawet. Jest jakaś taka, wiesz... taka... nie obiecuje tak dużo wiele, nie, więc może dowieść wszystko. To obiecuję. Znowu ta sama reklama? Tak, Serio? tak. Nie, to jest pokaz inne jeszcze, to tam... No console acquired. Samsung Gaming Hub. Kto by chciał grać w gry AAA na telefonie komórkowym, to nie wiem. Znaczy no, na smartfonie. Wariat. Alright, now we're gonna look at an exciting new mobile game from a legendary franchise. Moment, co powiedziałeś? Ja już hashtag nikogo. Final Fantasy? O. Na Okej. Wilki? To na jakimś słabym telefonie nagrywany gameplay.
Przypomniałem to jedną... Pamiętam to jedną grę na mobilkę, tylko z serii Tales. Tales. No ciekaw jestem, czy... A siódemka po prostu. No to jest taka po prostu, bo wiesz, jak to jest po prostu gra przeniesiona na mobilny sprzęt, spoko. Jeśli to jest... No. Now, speaking of Final Fantasy, no. Today during Summer Game Fest, DoorDash has your back. You can get a free burrito when you order from Taco Bell using the code GameFest. Plus, get the chance to win a Final Fantasy 16 prize pack. DoorDash, stay in your game. Yep, we got you. All right. Now here's a look at a game we debuted last year at TGA. Banishers Ghosts of New Eden, the story of two ghost hunters in the haunted wilds of North America. No dobra. To jest chyba to od Don't Not, nie? Twórców, no właśnie. Ciekawe co z tym Flintlock w końcu. No w sumie, ciekawe, nie? Miało to wyjść. Zawsze kiedy wychodzi jakaś pogoda, jakąś grę, to mówimy o jakiejś innej grze, tak? Nie, przypomniała mi się tam ta gra, bo to podobny gatunek, nie? No czy nie wiem, to będzie też A TPP, akcji taki, RPG, nie? To nie pasuje do Don't Not, nie? Może to jest twórców też Vampire, nie? To takie... Nie wiem, tam walka była też. Czy wampir? Czy jak to się mówi? Też tą grę mi chodzi, nie? No, kojarzę. Było za darmo na Epiku. Red. Every bloody time. No, może być fajne. No. Zobaczymy. Zobaczymy, co będzie. Okej, Yakuza. No. Teraz ten... Ale to ten spin-off. To była zwariowana, bo on to jest w całej grze gangsterem, taksówkarzem, jakimś tam agentem, z tego co wiem. Aha. Nie, to nie jest ten spin-off. To nie jest Like a Dragon 8, czy tam, która część, tam pokazywali dwie postaci, nie? Z ostatniej części tego głównego bohatera, z tą czupryną taką i jego ze zmienioną fryzurą, taką na siwo trochę. Okej, to będę musiał zagrać te Yakuzy wreszcie. To nie jest to. Że wiesz, ja póki co, ja jeszcze jestem zainteresowany, ale póki co grałem tylko w Yakuza Zero i muszę powiedzieć, że bardzo fajna gra, tylko tyle tam aktywności pobocznych jest, że nie ogarniesz tego w mniej niż 100 godzin. A to będzie jeszcze więcej. Pewnie tak. No jak też patrzyłem na gameplay kolejnych części, to w sumie to są gry bardzo do siebie podobne, nie? Więc jeśli na pewno nie da się zagrać wszystkich części po kolei. Dragon, Gaiden, The Man Who... No właśnie, to ten spin-off. Okej. Ten spin-off. Mogli pokazać tą drugą część, ale niestety nie pokażą. Subnautica 2, tak? Czy się wydaje? Nie, chyba nie.
Adjusting morning wake up. Good morning, just stand. Ale była ta gra ostatnio pokazywana już kilka razy chyba. Green across the board. Looks like we're good. Definitely a leak here, Tim. Ewentualnie mogliśmy mieć z inną grupą pod wodą, bo było kilka takich pokazanych ostatnio. No było parę faktycznie. Już. Nie no, kojarzę tą grę, więc chyba była. What sort of operation are they running down here? He shouldn't be here. Someone there? This doesn't make sense. Is someone else down here? Wielki przedwieczny. Możliwe. No dobra, ciekawe co to będzie. No spoko nawet. Tylko, że PC-ty teraz nie są jako PC po prostu, tylko są te platformy poszczególne, Epic, Steam i tak dalej. Tak wyszło. Well, there's a new Call of Duty coming this fall along with Warzone Mobile. Today we're going to give you the first ever look at Season 4 of Modern Warfare 2 Warzone launching next week. Here's your first look at Vondel, a new Warzone location with points of interest, including a medieval castle, a soccer stadium, and an abandoned... A nie do Warzone 2? Yep, it's all happening. Chyba, że to nie ma Warzone 2, nie wiem jak to... Te Warzone są jakoś osobno, czy jak to jest? Nie wiem, teraz już sam nie wiem. Nie śledzę. Nie no, skoro sezon 4, to raczej chodzi o tą nowszą wersję, no bo tamta jest długo i na pewno miała więcej sezonów. Patrzę na to i sobie przypominam Call of Duty 1 i 2 i myślę sobie, co? To jest Call of Duty? Długą drogę przeszliśmy. Ale czy poszliśmy dobrą drogą? Tego nie wiem, tak? No to zaraz zaskoczenie. Battlefield 42, szósty sezon. No właśnie, zaskoczenie jednak, nie? Tak, wiesz, może chcą robić plan minimum do kolejnej części. To jest plan minimum, bo oni tak kapią tym kontentem, że prawdopodobnie po prostu ucięli tak, żeby rozłożyć na więcej sezonów, nie? Jedna mapa i 3 bronie na sezon? No to wiesz, pewnie było więcej map na sezon, tylko uznali, że to zrobimy po jednej i zrobimy sezon. Porsche? For a limited edition run of 75 consoles inspired by 6 famous Porsche racers. A, myślałem, że może Need for Speed Porsche 2023. Pomarzyć można. At the 100th running of the 24 Hours of Le Mans. Let's take a look. To scena inspirowana, tak? Godzina i 20 minut i jestem zawiedziony, póki co to pokazam. No na razie nie było nic ciekawego. Znaczy nie było, były bardzo ciekawe rzeczy, ale nie takiego No ale oczywiście fajnie, ale mało też pokazać mimo wszystko. Ten gameplay był króciutki. Ale oczywiście jeśli chodzi o zawód, to chodzi mi bardziej o to, że nie było żadnego zaskoczenia póki co. I od dużego, nie? I duży grę. Phoenix Labs are building the next great entry into the cozy farm sim genre. We all like a cozy game inspired by classics like Animal Crossing and Stardew Valley. Previously announced for kolejne. There's now some exciting news for PC. Ile można to połkować? Ile wlezie, nie? Life in Azoria's been treating me well. Days pass so quickly. Before I know it, they turn into seasons. It's been a breath of fresh air.
I think we found a way to get cozy and settle in. But there's something more I've been itching to explore. Realms where magic comes to meet us. As long as we're prepared, we can face anything. So, Za dużo what do cukru. you say? There's so much yet to discover. Are you ready? Cukier do pożygu. Jak możesz. No dobrze, kolejny symulator farmy. No spoko. Promised variety. There it is. Fae Farm and Mortal Kombat in the same show, only at Summer Game Fest. Now, please welcome Ben Brode, Chief Development Officer and flannel enthusiast at Second Dinner, the developers behind the popular collectible card game Marvel Snap. What's up, Ben? Ben. Man, you guys have been on fire. Last Człowiek time I saw you odpowiedzialny at the Game za Awards when powstanie you i won, sukces Best Hearthstone'a, Mobile Game. Seems like you've been który very busy. odszedł We're z excited about Blizzarda i the teraz Spider-Verse jest content you've been doing. Lots going on over Second there, Dinner right? tak się Yeah, nazywa. it's been exciting. We've been doing a bunch of new features, some of the wildest O, cards we've dokładnie ever takiego made, tego pamiętałem. and some new game modes. Yeah. Yeah, new game. Is that a segue, Ben? Certainly, yeah. I'm excited to announce Marvel Snap's biggest update ever. We have a new game mode coming next week. It's Conquest mode. No, głośny gość jest. Ponieważ jest wielki. Competitive experience. Zajmuje się grami karcianymi, nie? Ciekawe. But you don't have to wait till next week. If you haven't tried Marvel Snap, go download it right now on your mobile device or early access on Steam. All right, Ben. I love the enthusiasm, Ben. That's what I got. That's you. You're made for YouTube. All right. Well, we heard you brought something fun with you for us to watch, right? Oh, yeah. So, listen. I am incredible at card games, so I often win. But some people, and maybe you've had this experience, Jeff, some people lose. Yeah. Hey, fair. And I like to think it's because they suck. No offense, Jeff. But sometimes it's because they might just be a little bit unlucky. Cue the tape. Oh, snap! Okay, I don't have an ideal hand of cards here, but that's fine. I'll see what I draw in future turns. Anyway, Jest YouTuber? first location. The Muntus 1. Each player destroys their deck. Okay, I guess I will work with what I have. I'll play Medusa on location number 2. She gets +2 power. And let's see the next location. Clover Dangerfield has a 25% chance of destroying your cow. Okay, well, I mean, 25% isn't that bad. And it's gone. Okay, well, I have some powerful cards in my hand, so I can just wait. Let's see the next location. The Big Barn. Players cannot play 4, 5, or 6 cost cows. You gotta be kidding me. Also, if you don't play a card this turn, you have 0 friends. Now you're just being To prawda. Still to come, we're going to look at Immortals of Avium from EA Originals and Ascendant and the world premiere first look at Chapter 4, Season 3 of Fortnite Wilds. Now, if you're looking for the smartest way to level up your gaming this summer, compare top credit cards side by side with Dobrze, bo znaczyć bana. maximizing your cashback rewards on everything from Wi-Fi to headsets. Now, here's a look at King Arthur Legends Rise, a new cross-platform UE5 game for mobile and PC, a Fantasy Squad RPG adventure that is available to pre-register today. Jakieś gra na mobilki i na PC-ty i konsole to... I have sacrificed everything to save your kind. To jest Excalibur? From an ancient evil. Fight with honor. Vanquish the wicked. And you may prove worthy of your legacy. To co, gameplay zobaczmy? Pewnie. A jednak. Ale co to jest? Co? Co za gra?
Dobra, nieważne. Wayfinders, do you remember the fall? The gloom descended on Skylight. You rallied to protect the beacon and paid a terrible price. You fell, and the world was broken. Remember who you were, who you are, and return to us. This world needs champions. Okej. Ja grała pokazałem wcześniej, pół roku temu chyba. Pamiętam. O tak, na co wszyscy czekali. Teraz nie wiem jak to skomentować. Ej, co to jest takie mroczne? Fortnite czy co? Gdzie te kolory fioletowe? Nie wiem. To jest Fortnite, tak? Tak, to jest Fortnite. Może uznali, że ludzie się źle kojarzą te kolory i zmienili na inny kolor. Unreal Editor for Forum. O, jest fioletowy. się Tylko co mogę powiedzieć? You don't stand a chance. Jest fioletowy, ale chyba inna gra już mamy. Wyszła. Solaris, kolejny do Solaris, dobra, next. Aha, czyli to było całość, tak? To chyba nie było Fortnite wcześniej. Nie mógł to być Fortnite. To był edytor, update edytora do Fortnite'a czy coś takiego? Jeszcze nie sadzą chyba. Okay. Space Strash Scavenger, no, nieźle. Captain's log, stardate Paradox. 43152.4. Homeward? Nie, Star Trek. Entering hostile territory. And the crew is standing by. Strategia? Star Trek? Ciekawe. Zobaczymy na to paradoksu. Więc niby. No wszystko. Gracie Blood... Vampire the Masquerade Bloodline 2 pokażę, bo ostatnio coś newsy były, że... Infinity. Hey there, Summer Game Fest 2023. It's Will Arnett here. Yes, no. Yeah, right? My buddy Anthony Mackie and I have been working on this for some time now. We're really excited to share with you Twisted Metal, which is streaming only on Peacock starting July 27th. And I'm very excited to share a sneak peek of the character of Sweet Tooth, who I had the pleasure of voicing. Hope you enjoy it. Check it out. Jeśli to miało zachęcić do serialu, to tak niezbyt zachęciło. Who hasn't dreamt of duplicating oneself in order to multitask? This new hack and slash game with a tactical twist allows you to do just that. Brought to you from France, here's the world premiere reveal trailer of Lisfunga, the time shift warrior, coming later this year to PC. Mi się styl graficzny podoba, muszę przyznać. Receive my light, Lisfunga. Let this power flow through you and fight again alongside your past selves. I'm here again. That's another me. Myślałem, że cała gra będzie w takim stylu. Ale... No i tak mi się podoba, muszę przyznać. To będzie rogalik? No właśnie, czy to będzie rogalik? Chyba nie wygląda na rogalika za bardzo. Nie wiem, wiesz, jak gramy obok nas jesteśmy my w przeszłości, to parę razy nam się musiało nie powiedzieć, nie? Onwards. I can feel that
are more. Time Shift Warrior. Very cool independent game. All right, next up is a brand new IP from Ascendant Studios, a single-player, first-person magic shooter called Immortals of Avium. No i bardzo It's ciekawe fast się. and fluid. It's an FPS in a fantasy setting, kind of like Doom with magic. It also has a great cast Znamy już tą led grę by Darren dobrze. Barnett as the main character Jack, and he joins us now. Hey, Darren. Hey guys. Great to have you with How you us. doing? Thank you. This is such a cool game, super high production value, spectacular gameplay. Tell us about the guy you play. You're the main character, Jack, right? Yes, I am playing the main character, Jack, as seen behind me. He's a battle mage that controls all 3 forms of magic, triple threat. He's brash, he's funny, but he gets the job done. Well, it's the gameplay, as we've seen, is just so fast-paced. There's so much action in it, you know, with all the spells, the spell casting, and the magic. What can you tell us about the story and sort of how this battle mage, Jack, comes in? He sort of becomes a battle mage, right? Yeah, he kind of comes from nothing. He's, I guess they call him a street rat is what he was. But he, during a time of intense trauma, he summons the power to control magic. Becomes part of the Immortals, which is like the elite Navy SEAL squad of this world called Avium, and they are in the middle of an Everwar fighting for the control of magic. Okay. You have a great cast. You, Gina Torres in it. Lots of amazing actors in this incredible, really high production value game that's coming out this summer. We don't have to wait long for it. And I know you brought something with you to share today, which is a gameplay sequence, which is one of the most epic sort of parts of the game, right? Yeah. So this is a wild part of the game. This trailer is going to be showing you the Immortals and myself confronting Sandrak directly, who is the top villain of this game, and trying to end the Everwar. And it's taking place in like one of the most badass levels of a video game I've seen. We're battling on top of a 400-foot mech in the middle of the ocean as it moves around. It's wild, so let's take a look. All right, let's take a look at some nie gadajcie brand new tylko. gameplay from Immortals of Avium, which comes out this summer for PC, PS5, and Xbox. Thanks, Darren. Thank you. Sandrax literally pushed us to the edge. Everyone that can fight already is. And we're still losing. No, może być to dobra gra. Tylko pytanie o stan techniczny na premierę. Ostatnio taki sobie jest, nie? Zwykle. No, ostatnia gra EA single player czyli Jedi Fallen Order. Czego nie, Jedi Survivor. Niezbyt miała dobrą premierę. No. No niestety. No dawaj tak, jedziemy. A jeśli gra okaże się dużym sukcesem, to też czuję, że EA się szybko zainteresuje, żeby zrobić strzelankę online. No, pewnie tak. Ale to wiesz, no to co tam, no na przykład dajmy na to Battlefield 1 był bardzo dużym sukcesem, a i postanowili tak to wszystko zniszczyć i zrobić zupełnie inną grę, nie? Więc no, nie ma jakby, jeśli chodzi o elektroników, nie ma reguły, nie? To się sprawdza. No, zazwyczaj negatywnie się kojarzą, ale czasami potrafią coś tam zrobić dobrego. Musieli się pomylić, nie? Na przykład pomylić się musieli. Na przykład, nie wiem, ktoś mi wiercił tyłek, żeby zrobić grę i oni, dobra, zrób to tę grę single player i daj nam spokój, nie? Tak jak było z pierwszym Jedi, nie? Możliwe, że tak było. Ale tak powiem, że tak było, nie? Że oni już dobra, wiesz, już tam... No, może to... No mów, oni podpadli Disneyowi, nie? Akcją z... No właśnie, o tym samym miał mówić. I uznali, że kurde, Battlefront 2, tak? Dobra, to nie będziemy już wciskać tych mikrotransakcji, już dobra, niech będzie ta gra jedna, taka singlowa, bez mikrotransakcji, bez wydziwiania, nie? No może, żeby się to uspokoili ci Disneyowcy też nasz pozwól, nie? No i zrobili w przypadku, zrobili dobrą grę. Ja ciekawe, czym im groził Disney, no bo pamiętajmy, że mają też Star Wars The Old Republic. To MMO, które już trwa wiele lat i daje sobie jakoś radzie, nie? No. Taka afera była z tym Battlefrontem 2, że jakby Disney chciał, na pewno mógłby coś
facade has gifted you with the ability. Są, na pewno tam poszli mocno tam i musieli nasłuchać rzeczy. No ale przez to, co zrobili, no to nie mają wyłączności na grę ze Star Wars. Tak, nie mają. Nie wiem, czy to przez to, co zrobili, czy po prostu uznali, Disney uznał, że więcej zarobi, nie? Jak więcej osób będzie robić grę, bo ci mieli wyłączność, nie? I robili bardzo mało gier tego uniwersum, No więc... tak. Jakby zrobili to Battlefronta, nie? Dwójkę. Now, one game that constantly reinvents itself is Fortnite, and tomorrow, Chapter God 4 damn Season it. 3 Wilds launches, and today, Summer Game Fest is debuting the cinematic trailer to preview the season. The center of the island has collapsed, revealing a vast, hidden jungle with ancient secrets to discover. And of course, there's a whole new Battle Pass lineup where you can unleash the No jasne, power, przecież, że tak. yes, of Cybertron. Here we go. Chciałeś się z kolorów masz, bardzo. I zaraz potem rzut na te ciemne kolory. To na pewno był Fortnite? Nie wiem, nie przypominam w ogóle, tak szczerze. Bo Fortnite ma takie coś jak tam, jak dodali edytor, Unreal Editor do tworzenia poziomów i tak dalej przez społeczność, takiego modów, w ogóle innych modów gry, nie? Trybów, rozgrywki, więc mam buty o tak małym karciu, to nie wiem po co je w ogóle nosi. Wygląda jak lokacja, która była pod ziemią i to tak blisko powierzchni. No właśnie. No patrz pan. Tak tuż to. Optimus Prime. Ukrywalna postać? Na razie cinematic pokazują. Okej. No dobrze. No dobrze. Fortnite Wilds launches tomorrow. Well, finally, guys, it's time to get to our grand finale. Już? And it is a deep honor for me to present this game. What you're about to see is a world premiere trailer that gives us a new look at an expansive world we can't wait to explore again. Okay. This game comes from a studio that surprised the world and redefined the RPG genre with its iconic characters and rich storytelling. And I want to thank them for this trailer for one of gaming's most anticipated upcoming releases. The rumors were true. We're still So? here at the scene of this terrible disaster, caused by a massive tornado which swept through sectors 0, 1, and 2. A, Final Fantasy 7, część druga. Search and rescue operations are already in progress. No jestem zaskoczony, że to powstaje, naprawdę. Czemu? Aha, czy to... Aha, to okej, to był sarkazm. Tak. Just look at it all. To było od początku wiadomo, że to ma No, powstać. raczej tak. Even after everything we've done to it, it's still going strong. It may look that way, but in reality, it's barely hanging on. Was wondering, what's Cloud been doing these past 5 years? Ej, rośliny się nie ruszają od chodzenia. Co to ma być? Asking me this? Dobre pytanie. This is gonna Work in sound progress, mam nadzieję. No właśnie, no, jak tak, Cloud was taki ważny feature w grze. 5 years ago. No spoko, no. Fajnie, że wychodzi, ale no... To nie jest zaskoczenie żadne. No. Żadne. Nie jest to jakaś wielka niespodzianka. No nie jest niestety. Znaczy no... Ha, i to jest ten wielki grand final? Tak średnio powiedział.
Okej, grać. Nie jestem zawiedziony i kompletnie mam nadzieję, że... No mów. Gra będzie być dobra, nie? I tak dalej. No tak. Część była też dobra, ale czy wiedzieli, że powstanie? No bo halo, miała powstać od razu, bo wiadomo. Ta pierwsza część, to i druga część, nie? Bo podzielony miał na części. O rany. Feast your eyes on the Turk's latest and greatest, Elena. She may be new, but she's still a Turk. Na pewno dla fana jest fajnie zobaczyć te postacie powracające z głosem i tak dalej, nie? No. No ja do tych terenów zielonych właśnie doszedłem, jak grałem w klasycznego. W klasyczną 7, ale nie dam, no nie skończyłem niestety, może nie miałem fazy po prostu nie od RPG wtedy. A teraz jestem, zastanawiam się, czy jest sens to przechodzić całe, czy lepiej już poczekać, aż to wyjdzie. Chyba na to chociaż... Jest coś fajnego faktycznie w tym, że przechodzisz grę w klasyka, nie? Który jest już bardzo outdated, że tak powiem, nie? No. I wiesz, postacie mówią, nie mówią, nie? I nagle, wiesz, grasz takie coś, gdzie wiesz, wszystko jest takie kinowe, można powiedzieć. No to też jest fajne uczucie bardzo. No, pewnie. O, nieźle. Na 2 płytach, czyli może będzie cała gra nawet. To PlayStation 5. Nomura-san, thank you so much. All right, that's going to do it for Summer Game Fest, our live showcase. But that is not the end of Summer Game Fest. Stay tuned this weekend for updates on many more games during SGF Play Days, a hands-on event for media here in Los Angeles. I co, to wszystko, tak? Jeśli chodzi o Opening Night. Tak, i nie chcę mi się zostawać, tak szczerze, na to tymi indykami czy coś tam. Dobra, jeśli jeszcze dokończy gościu i możemy kończyć. Znaczy podsumujemy jeszcze wszystko, jak to wyglądało. To i jak, nie? No dokończ gościu. Chyba się skończył. No dobra, no to jakie ten odczucia? Masz? Nie do sytu? 2 na 10. 2 na 10, no. Tak. Nie żartuję. Ja tak szczerze, no. Nie było spodziewałem się jakieś bomby albo czegoś, nie? No właśnie, a tu nie było nic ten. Wiesz, no, wszystko co było, to było spodziewane, szczerze, no. Oprócz Prince of Persia na początku chyba. Napiszemy chyba przeciek jakiś, czy jakieś miało być info. No ale szczerze, ten Prince of Persia mi się w ogóle nie spodobał. Ma takie Fortnite'owe, tak by graficzne takie nawiązanie, takie mi się wydaje, i też te postaci są tak w typowo teraz współczesny sposób zrobione. No. Nie podoba mi się ten Prince of Persia niestety, czekam bardziej na remaster, remake Piasków Czasu. No nie pokazali nic, zobaczymy. Nic. Może to nie będzie takie złe, nie? Nie, nic nie było. Nic nie było. No wiem. Lipa, no to widać. Mam nadzieję, że Xbox uratuje to. Xbox musi. Xbox? Musisz. Xbox musisz. No bo trochę lipa, nie? Znaczy było... Nie było, znaczy były jakieś gry, były pokazane gry, no sporo nawet pokazali, ale nie było bomby, nie było jakiegoś zaskoczenia, nie? Tak, a sporo z tych gier to były takie, nie wiem, mam wrażenie, takie dla miłośników Fortnite'a, nie? No. O, Cuphead. Cuphead 2? Nie, czy to jest reklama tego animacji? DLC. Last Delicious Course, tak? No, to się nazywa? tak się nazywa. Jeśli to się zaczyna właśnie od tego, to jest ten drugi stream, nie? No to możemy poczekać, zobaczymy, co będzie dalej. Przy okazji pogadamy coś jeszcze o... O, zawiedzenie jakim było tym? Jakie było? No, było niestety zawiedzenie. Mam wrażenie, że było gorzej niż rok temu nawet. Możliwe, no.
wiesz, wiele gier mam nadzieję, sobie pokazane na Xboxie, nie? Więc to oni mogą uratować No ja wszystko. też mam nadzieję, nie? Ale Dragon's Dogma 2 nie było gameplayu ani nic, no. No, dziwne, nie? Dziwne takie to, takie... nie wiem, no. Nie wiem, no to czuć. Czuję się zawiedzony trochę. To były gry, pokazali gry, no nie mogę powiedzieć, że nie pokazali niczego, ale z drugiej strony... Nie wiem czego. Niczego, nie spodziewałem się niczego konkretnego, a jestem zawiedziony. Muszę tak powiedzieć w ten sposób. Trochę masakra. Wydaje mi się, że sporo było reklam też. Było sporo reklam. No wiesz, reklamy to rozumiem, normalna rzecz, ale tam były też gry, które już wyszły i tak naprawdę się zareklamowały i przypomniało sobie, nie? To też jest reklama, pewnie też musieli zapłacić za to. Na pewno musieli zapłacić. No, Każdy musi to no, zapłacić, nie? Żeby... Pewnie tak. Więc to jest... No nie, no tak to nie. Tak miało być. Nie było 37. Nie tak miało być, nie tak. Nie było opcjalizacja 2. Dobra, to są nasze takie naiwne życzenia, nie? Póki co. Chociaż w sumie jak cywilizacja 7 to najwyższy czas, żeby w końcu coś zaczęło się pojawiać, nie? Niedawno zapowiedzieli, że będzie w ogóle, nie? Że powiedzieli specjalnie, tylko że pracują nad. Na Twitterze pisali o tym, więc... Aha, okej. Więc ten... Xbox musi ratować honor tego, bo... Czymś wielkim. Najlepiej. Bo tak to... Ciężko to widzę, naprawdę, autentycznie. Lipa. Znaczy, jeśli wszystko będzie tak na takim poziomie, no to Sony pojawiając się przed wszystkimi po prostu zrobił dobry ruch. No. Nie no. O, co to? O, jakieś Pokemony znowu? Nie mam pojęcia. Misty Ball, będą grać w świadkówkę. Aha. turn-based RPG where you coach a team of beasties to play Beastie Ball, which is kind of like O. volleyball. You play as this customizable coach character. To jest fajne dla przyjazdu dla dzieci, a nie Pokemony, które ze sobą walczą na śmierć i życie, no żartuję. Pokemony, co je walczą, polubią to. Tak? No, Nie, tak, wiem. Ja też nie wiem. Jak oglądałem serial, to zawsze wiesz, jak jakiś tam był mocno poszkodowany Pokémon, to miałem wrażenie, że kurczę, co oni robią? Czemu te biedne stworki zmuszają do walki? No właśnie. A tutaj, o, jak fajnie, grają sobie w siatkę, no. Nie wiem, ja nie lubię się grać w świadkówkę, więc dla mnie to nie była. Nie jest jakaś forma rozrywki szczególna. Jeśli chodzi o sporty, gdzie używa się piłki, jakiekolwiek, to jestem lewy i to dosłownie lewy i nie nawiązuje to jest wcale do Roberta Lewandowskiego. Wtedy musiałbym powiedzieć, że jestem prawy. Okej. Ola Buga. No to prawda. Więc cała nadzieja w Xboxie. Cała nadzieja w Xboxie. A tutaj Pokemony. Pokemony grające w siatkówkę. Przyjemnie to wygląda, muszę przyznać. A w sumie tego, czego spodziewamy się po Xboxowym pokazie, to będzie w niedzielę 11 od 19. No ja spodziewam się... Ja liczę na to, że przynajmniej Avowed się pojawi. Powiemy też, że oczywiście pojawi się Starfield i będzie miał osobno długi tak jakby... pokaz, nie? Taki dużą część pokazu. Ale no. Znaczy wiemy, że na pewno pojawi się wszystko. Wszystko ma się pojawić, nie ma pokazać wszystko, co mają pod ręką. No właśnie nie pamiętam, czy to jest pewne, czy to jest plota. Nie pamiętam tego już. Nie znajdę w tym momencie, ale jeśli mają faktycznie pokazać wszystko, tak, i potem się zarzekali, że będą w przeciwieństwie do PlayStation czy do Sony pokażą gameplaye również. Tak, no to też tego się nauczyli po tym pokazie. No to jest wiele rzeczy, które mogą pokazać tam, do domu. Ale ciekawy jestem, czy pokażą jakieś innych twórców, third party na przykład. No bo już wiemy, że wyciekło do DLC, cena DLC do Cyberpunka wyciekła. No Cyberpunk się trzyma z Microsoftem, więc tak, właśnie, więc każdy podejrzewał, że zobaczymy niedługo. Zobaczymy dzisiaj, no prawdopodobnie zobaczymy na pokazie Xboxowym, nie?
No tak, pojawiła się cena i to całkiem spora na polskie, znaczy nie znamy polskiej ceny, ale przeliczając tam z tych 29 dolarów, nie? To jest Na 9,99. polskie to jest 134 chyba, jakoś Około, tak. no. To jest 30 dolarów, nie? Tak. Dość sporo. Wiesz, mniej niż ten. Za pełną premierę pełnej gry. Chociaż widziałem też gdzie newsy, gdzie mówili o 35 dolarach w ogóle. Nie wiem, każdy podaje jakoś inaczej. Ale chyba ten 30 dolarów, niecałe, 29,99 najbardziej prawdopodobne jest. Ale dosyć sporo jak na dodatek trzeba przyznać i miejmy nadzieję, że ta cena idzie z jakością i z wielkością tego dodatku. No tak, mam nadzieję, że to będzie taki dodatek jak krew i wino co najmniej, nie? No właśnie, a te dodatki chyba były tańsze, nie? Z tego co pamiętam. Wtedy w ogóle gry były tańsze. Pamiętaj, że po prostu zmieniło się No ten. tak, wiem, że się zmienił ceny, okej. Nie pamiętam, po ile tam te dodatki były. Też nie pamiętam, ale chyba 59,90 chyba, czy jakoś tak? Może Złotych? 79,90. Niemożliwe tak tanio? Bo taniości. Wiesz, już nie pamiętam za bardzo. Wiem, pamiętam, że byłem na nocnej premierze dodatków. Tak, Przynajmniej też. krew i wino był na nocnej premierze. Co prawda nie tej głównej jakiejś tam, tylko po prostu poszedłem sobie do sklepu, który otworzył specjalnie na noc, żeby sprzedać grę. Tam było kilka osób. I kupiłeś, no? Tak, mam wszystko. Też mam wszystko, no ale więc mamy... To, że nie był płytek, po prostu też, ale przynajmniej dali gwinta. Tak. To wiesz... Tylko tego z gry. No tak. To mamy ten... No to mamy DLC, to będzie kosztowało 30 dolarów, więc podejrzewamy, że musimy się tej rozmiaru być takiego krew i wino, nie? Żeby to wszystko usprawiedliwić. Ciekawe jakaś będzie polska cena, bo skoro CD Projekt póki co u nas sprzedało grę dosyć tanio, jeśli chodzi o, no wiesz, o inne gry wydawane w Polsce, bo Wiedźmin znaczy nie, Cyberpunk był za 199, podczas na świecie był chyba za 250, czy jakoś tak, przeliczając na złotówki. Więc ciekaw jestem, czy ten dodatek będzie może za 99? To by była ciekawa cena w sumie. No. Ciekawe, ale zobaczymy. No wiesz, za 99 to kupiłem przecież tego, Cyberpunka, nie? Niedawno, gowo. Dawno już. Za stówę. No wiesz, w końcu nadszedł czas, żeby kupić, bo w końcu naprawili w miarę. Ja w końcu ograłem też i muszę przyznać, że gra ma świetny klimat, historię, ale tam ma pewne braki, no. Niestety. Ciekaw jestem, czy właśnie ten dodatek dostarcza tylko nową zawartość do tego, co się w nim dzieje, czy po prostu urozmaici trochę ogólnie cały świat gry, coś wprowadzi nowego, to by było fajne. Miejmy nadzieję, że wszystko. Bo wtedy bym jeszcze raz od nowa zagrał. No. Mam nadzieję, że naprawią także problemy z tym, nie? Ciężko zobaczyć. Jeszcze się zaczęła nie? Dopiero dziś mieliśmy nadzieję na początek kampanii reklamowej, nie? I informacyjnej, zobaczyć, co tam będzie. I więcej. No bo na razie dowiemy taki zarys ogólny, nie? Że mamy ratować panią prezydent, tak? Tak, z Nowych Stanów Zjednoczonych? Tak, chyba jest zarys fabularny, mniej więcej. Ale co dokładnie tam będzie i tak dalej, no to się pokaże. I podobno ma ruszyć przecież trasa jakaś, nie? W trasę mają ruszyć jakąś taką. No, ma być. I to w Polsce jest jeden przystanek, a w Ameryce z tego co widziałem nie ma, co jest bardzo dziwnym wyborem. Chyba, że dla Ameryki będzie jakiś osobny większy, nie? Możliwe. A tu ma być jakaś world premiere. To teraz tu? Indyka i zobaczymy co to jest. Okej, wygląda. To jest ten, jak to było... A, czyli taki są... Była taka gra, bo się nie pakowałeś, tylko rozpakowywałeś się. Unpacking. Nie, to jest taka jak Feel Good Game. Aha. Tak nawiąże do Feel Good Movies, nie? Czyli takie, że relaksujesz się to bardzo przy tej grze. Masz otwarte środowisko, sprawdzasz sobie różne rzeczy, słuchasz komentarze bohaterki na temat tego, co robisz. Fajnie tak czasami takie coś zagrać. With each puzzle, Taina grows closer to adulthood and you'll be there to guide her. From simple A, będą takie prostsze zagadki, widzę. to more complex ones like building a birdhouse, you'll interact with objects that hold sentimental value for Taina.
Dobra, ale w końcu powiedzieliśmy, czego się spodziewam na Xboxie, bo na pewno Avowed i co jeszcze? Avowed, no Starfielda, ale No to Starfield to jest wiadomo. Ara History Untold. Na pewno chciałem zobaczyć. Coś pod In Exile Entertainment, czyli tych twórców Wastelanda. No. No ciekaw jestem, co tam przyniosło. Obsidian na pewno coś pokaże, bo trochę minęło od ostatniej gry. Co? Elder Scrolla? Nie będzie. Powiedzieli, że wszystko. Nic nie będzie. Jeśli mają wszystko, to wszystko. Nie, bo Bethesda powiedziała... Wiesz, Bethesda zrobiła coś sprytnego. Zapowiedziała na długo przed premierą The Elder Scrolls 6, żeby wiesz, żeby uspokoić fanów, że kiedyś to w końcu nadejdzie, nie? Nie to, co tam przy Diablo Immortal było, nie? Wszyscy się spodziewali jakiejś nowej części Diablo czy coś a tu Diablo na mobilki. Tak. Nawet nie dali teasera kolejnej części czy coś tam, nie? I Rok później dali. No właśnie. Już 4. Więc nie spodziewałem się niczego nowego do The Scrolls 6, dopóki nie będą przy końcu przynajmniej, wiesz, Starfielda, a nawet to by przyćmiło trochę Starfielda, nie? Mam wrażenie, więc... Masz rację. Najpewniej to dopiero po Starfieldzie się doczekamy pierwszych rzeczy. Ciekaw jestem, jak szybko wystartują z tą produkcją The Elder Scrolls 6. I kurczę, trzeba powiedzieć, że to jest naprawdę silna marka, skoro po 12 niemal już latach wszyscy na to czekają, na kolejną część. A to głównie dzięki modom chyba, które, wiesz, sprawiają, że ta gra żyje cały czas. Żyje, no. I ma się dobrze. Chcę zobaczyć Stalkera jeszcze 2. No też zakolegowani z Xboxem, więc Tak, możliwe, że pokażą coś. Microsoft wspierał ich mocno, więc oczekuję, bo Stalker się pojawił na poprzednim razem, jak był Xbox Showcase, to się pojawił raz, nie poprzednim razem, ale był raz, to właśnie przy okazji Microsoft pokazał, jak pojawił się Stalker, więc mam nadzieję, że teraz też się pojawi, nie? Już niedługo. Nie, myślę, że na spokojnie się pojawi, bo trzeba promocję, wiesz. W tym roku będzie premiera, nie? No tak. No, ciekaw jestem, czy dotrzymają, czy nie. O, to coś widziałem już. Tę grę, czy ten motyw? Tą grę. To właśnie z tym zdjęciem. Tak, ta gra była już pokazywana i muszę przyznać, że mi się całkiem podoba. A i fajne, coś jak Superliminal, nie? No. Everybody is just gonna have a different experience of how they play Viewfinder, and that's just a really nice thing. Lubię takie gry. Już mi się bardziej podoba to niż poprzednia kompa. Nie żartuję, oczywiście na razie, wiesz, pokazują tytuły znane, chociaż to z tymi Pokemonami grającymi siatkówkę to było takie pozytywne dosyć. Ta poprzednia gra, o której nie mówiliśmy jakoś, bo zaczęliśmy gadać, to była ten jakieś akcji. Też wygląda dobrze. O, widzisz, ten po mnie jest Superliminal. Jak ktoś nie gra w Superliminal, to polecamy. Ja gorąco polecam grę. No ja nie grałem, więc nie polecam, ale wiem, że ty polecasz, więc jestem pewny, że to dobra gra. Polecam jedyne, że to jest dobra gra logiczna, to jeszcze ma... z ważnym przekazem jest, moim zdaniem. Istotnym, ważnym przekazem na końcu. Ale krótka jest, nie? Jest krótka, ja przedem ją, kiedy ją ogrywałem do podglądu, to przęcał. 2 godziny chyba. To chyba 3 godzinki, tak? Czy jakoś tak? Zaraz sprawdzę ile. No wiem, że jest bardzo krótka gra. Ja mam 2 godziny na liczniku. Aha, no właśnie, jeszcze krócej. Zagrałem i potem jeszcze nagrałem. Właśnie. To aż tak krótkie, okej. Mam dokładnie 119 minut na liczniku tej gry. Jeszcze mógłbym oddać, ale nie zrobię tego, bo przejdę. Jak się starzeję, to przejdę jeszcze raz. Jak zapomnę, to już przejdę jeszcze raz. Więc mi się podoba, polecam na tym, którzy nie grają wspólnie w gry, to jest dobra gra logiczna.
jest ważnym przekazem. No są gry, które można polecić osobom, które nawet nie grały. Zwłaszcza przygodówek sporo, takich typu jak Life is Strange. To bym polecił chyba każdemu, nawet temu, kto nie gra. Gry. Też, no może. Grałem w Life is Strange to jest gra jak nie taka grałem. bardzo fabularyzowana, bardzo wiesz, fajną historię ma. Ej, I grałem każdy na pewno by ją dobrze zapamiętał. Grałem w podgląd, zrobiłem tego, 2, nie? Więc... A Coś tam tu wiem. akurat nie ma zdania żadnego. Jestem ekspertą? Żartuję. Żartuję Ja oczywiście. przeszedłem 2 razy jedynkę i mam ochotę powtórzyć jeszcze raz. No dobra, 2 przejdź, nie? A może kiedyś. To już nie, że się prezentuje ten pokaz, tylko się prezentuje już nieźle, już są same fajne tytuły. To nie ma taki wielki... wiadomo, bo to w końcu inny kij. Ale za mało gameplayu, za dużo gadania, moim zdaniem. To nie będzie. Widzę, że to jest wcześniej nagrywane po prostu. No tak, raczej tak. O, też kolejna gra. Lubię jak gra ma jakiś ciekawy styl graficzny. To od razu wiem, że tu twórcy się starają coś oryginalnego włożyć. No. Zawsze to coś... wiesz, jak to jest gry indie się muszą jakoś wyróżnić czymś oryginalnym, nie? Nie mogą, bo nie mają wielkich funduszy. Nie zawsze, wiesz, czasami idą po prostu, jeden inny się pojawi popularny, a potem są naśladowcy cały czas, które tam specjalnie się starają coś nowego wprowadzać. Zresztą mi chodzi o Vampire Survivors, które ma wiele klonów. Wiem, bo grałem, już wszystkie mam. Nie grałem we wszystkie. Ja przeglądam kolejki życzeń czasami na Steamie, to kolejki odkryć i tam naprawdę sporo tego się pojawia, tych klonów różnych. No to są dobre klony. Grałem w parę tych i nieźle, całkiem nieźle są niektóre. Ja jeszcze nie grałem w tego typu grę, ale jeśli mam zagrać, to zagram Vampire Survivors i jeśli mi się spodoba, to może wtedy sprawdzę inne, ale wiem, że muszę od tej gry zacząć po prostu, żeby oddać sprawiedliwość twórcom. No wiesz, że oni byli pierwsi. Chociaż nie, no, takie gry nie byli pierwsi, ale wiesz, grałem w takie gry podobne, ale nie wiem, czy widziałem taką grę z aż takimi falami wrogów po prostu, aż takimi dużymi, ale jeśli chodzi o sam gameplay, że chodzisz po takiej planszy i walczysz z wrogami, nie, w ten sposób, to grałem nawet. Ubermosz chyba to się nazywało. Takie coś grałem Ubermosz, ale tam było znacznie mniej przeciwników. No widzisz. Tutaj mamy ładną grę. Powiem, że będą ciekawą. Ciekawie wygląda. So it all sort of comes together to give you this sort of tour through the afterlife, chilled out experience. Ciągle pokaże się kontroler w prawym dolnym rogu. Ciekawe, czy jest wymagany do gry. Coraz więcej gier jest na przykład na PC, które wymagają od ciebie posiadania kontrolera. Na przykład Oli World. No wiem, ale... To był na podglądzie, polecam zobaczyć. Też fajnie było. Ja bym wolał, żeby każda gra była jakoś dostosowana do klawiatury myszki, po prostu, bo najbardziej lubię w ten sposób grać. No, nie wszystko się dało. Jak w pewnym momencie miałem fazę na konsolę i grałem wiele konsolowych tytułów, to i tak się do końca nie przyzwyczaiłem do wpada i zawsze mi było niewygodnie trochę. Mnie wkurzało, że nie mogę wycelować precyzyjnie w wroga. Tylko jak ja grałem ostatnio w Death Stranding, jak kończyłem grę, to przechodziłem całą grę za pomocą pada. Tak? Po prostu lepiej się grało padem. Po tych, ale elementy, w które się strzelało, myszką. W lewej ręce pad, a w prawej myszka. O dziwo gra świetnie sobie poradziła z wykrywaniem jednocześnie pada i myszki. Nie wiem, czy bym był w stanie tak łączyć. Dlaczego? No grałem, nie? I jak w moment, w którym trzeba było się trochę postrzelać, to ja wtedy sięgałem po tego po myszkę i... Kiedyś wiesz, jesteś tak bardzo retro, że nie to, że masz pixel art, to jest czarno-biały. No wiem, ale to jest jakieś kupowanie czy coś? Nie wiem, czy to jest clue gry, czy... Tak, Pack to Cut, okej. No widzę, że taka śmieszna gierka.
Okej, czyli kupujesz zakupy i płacisz za nie? Dobra. In Cart Life, you can play as 3 different characters in any order. Each have their own unique background and circumstances, but what they all have in common is that they're trying to make it as street vendors. Melanie is a recently divorced mother and has moved back into her family home with her daughter, all the while trying to establish her new coffee cart. Andres is a Ukrainian immigrant who is trying to put down roots in a new town by opening a newspaper stand. And Vinny has big dreams, but never enough money to make it A czy happen. my jesteśmy He's hoping sprzedawcą that w sklepie, selling okej. his homemade bagels will help turn things around for him. Managing your own cart is not an easy job. Just like in real life, in cart life, your resources are limited. You need to take care of yourself and others, and how you prioritize the needs of your cart against the personal needs of each character will determine the outcome of their stories. No może ciekawa, nie? No. Grafika trochę strasza, no ale... Nie, czasami wygląda nieźle, czasami trochę faktycznie nie najlepiej. The world of Cart Life is alive and filled with characters who are potential customers that you'll get to know as you try to build your business. There's no right or wrong way to play this game. What players choose to do with the time that they have with each character is entirely up to them. Everyone's experience will be different based on the choices they make, what they prioritize, and even the order in which they choose to play the characters. To mnie wydaje się ciekawe. A bunch of new story content, No. new art, Ciekawe, oryginalne. and mechanics, and we really look forward to sharing all Retro with style, you czarno-biały. on the console later this year. Jak ktoś jeszcze ma tylko czarno-biały monitor, to akurat... Szare kolory, życie zwykłych ludzi. No, życie jest szare, więc idealnie pasuje opera graficzna. Może być trochę depresyjna ta gra. Na pewno będzie. Dawaj z tą grę, a nim tutaj coś mówisz. Opowiadasz. This next one gives you all that Tony Hawk mechanical goodness that you crave, but with a heavy helping of demons and brimstone. This is the world premiere of Hellscape. Escape. A, kolejna gra, world premiere. Na razie indyki dowożą. Tak mi ciekawe, że są. Zawsze kiedy wiesz, na przykład są takie... O! Faktycznie jak Tony Hawk Pro Skater, tylko No. że z demonami. Właśnie też usłyszałem Tony Hawk, ale nie byłem pewien. Ale jeszcze walczysz. Przy okazji. To... Hellscape takes place in Wertheim. Here you play as Anton Falcon, a skater through and through. No w sumie czekam na tego, na skate'a, nie? Even if that means he has to go through the gods and monsters who will do anything to stop him and his skater friends from doing what they love. Nie dostaniemy nowego Tony Hawka, no skatera, to przecież czyli trzeba będzie zrobić to samo. A jestem ciekaw, kiedy będzie Tony Hawk Pro Skater 3+4. Coś mi się zacięło. To mi się to zacięło. Zacięło. A, gość od Undergrounda tu jest. Stats and you're upgrading and all this kind of stuff. It's super cool, super neat, right? But of course, we're bound to Tony Hawk. We're No, bound tym się mi straciłem jakoś. to Tony Hawk. We're bound Dobra. to Wróciłem. Działa ci stream? Działa. Tak dziwnie jakoś tak się cięło, coś nie wiem co chodziło. A co ci jakieś komentarze? Nie, na razie nic. Natomiast to może trzeba byś wiedział. No Wszyscy słuchają w ciszy. O, roguelite'owa struktura. Wiedzę mu zachęcić. Okej. When you die in the rain, thankfully you don't lose everything. You keep your resources, which you can use to get permanent upgrades such as tattoos or skateboards. Wiemy na czym polega roguelike, a on musi tłumaczyć, że on nie traci swojego postępu jak giniesz, tak? The combat in our game can be Wydawać described as a fast-paced,
Znaczy, Jeszcze roguelite'y mogę przeboleć And jakoś. your light and heavy attacks, the core of the gameplay Nie ma już takich revolves prawdziwych around roguelike'ów, takich stricte jak Rogue. No wiem, ale chodzi mi o to, że lubię jak coś jednak, no, jakiś progres jest zawsze widoczny i to przynajmniej jakoś mocniej, nie? Zawsze tak już jest, bo też robi grę, w której wszystko kasuje się po zgonie. Look at yourself. Your wing, your arm. What do you think happens when that gets to your head? Thank you for watching this reveal of Hellskate. Wishlisting the game would mean the world to us. Escape. To jest na zamówiąca, okej. In our next game, Henry Halfhead, you play as Half a Head. That's it. That's the game. But Okay. it's so much more than that too, because you see, Henry can be many things, can be anything, in fact. He has the curious ability to be able to transform into anything he can reach. Using this peculiar power and perplexing form, you'll live the life of the title character, navigating sandbox situations crafted by Zurich-based developers Lululu Entertainment, and in so doing, maybe ponder the philosophical questions. Who is? How is? What does it mean to be Henry Halfhead? Welcome. May I introduce you to Henry? Henry Henry's Halfhead. just anyone. If they're anything, they're, well, everything. Henry can transform. Okej, kolejna taka logiczna gierka na rozluźnienie. And that's how they manage their daily life. The familiar noise of Henry's alarm clock announces the dawn of a new day, and it will keep ringing until Henry gets up and calms the nervous, quivering machine. Tick tock, tick tock. Okej, wygląda fajnie. At least half awake, Henry is ready for their morning routine, which they usually Z start połową by głowy. making their bed. Nie tak zwariowane pomysły widziałem w grach. Staying in bed No is prawda. tempting, but only leads to regret later. Henry knows that if you want to change the world, you have to start off by making your own bed. Completing this simple task in the morning gives him Meat a Boy, little pride Bandage and Girl. control Okej, of their life. jak pan tego nie kojarzę. W Super Meat Boy sterujesz Meat Boyem, a dziewczyna jest Bandage Girl, czyli dziewczyną bandażem. A tu mamy Henry'ego Halfhead. For hours, Henry could sit there, lifting the seat up and down. Ale zabawna ta gra, muszę przyznać. No. Po tego się toaleta? Not too hot, not too cold. Henry bought a turmeric soap. They didn't know. They just liked the color. It's actually great for their skin. Okej, ten głos muszę zmienić przy skakaniu, bo będzie wkurzony na dłuższą metę. No. That got all the dirt. Henry should now dry themselves. All clean and dry. Dobra, wiem już o co w grze chodzi, więc mogliby już skończyć tym pokazem. Breakfast with a warm beverage is important. Teraz nam pokażę cały So gameplay. is keeping up with the news. This week. That's all for now. Have a wonderful day. Nie, serio, muszę zmienić ten głos. Muszę. Albo przynajmniej trochę rzadziej, żeby to było. The best drink Henry can make from beans. To mi się wynurza. Candy of nature. Delicious. Well fed and well informed, Henry has to get ready and pack for work. Ciekawe, gdzie pracuje. Ciekawe, czy w tym świecie są sami ludzie, którzy mają połowę głowy. Wątpię. W sensie, gdyby ludzie byli składać się tylko z głowy, to stworzyliby, wiesz, takie otoczenie i takie przedmioty, które by najlepiej się sprawdzały dla nich, nie? A tak, to prawda. A nie Ale normalne. może wiesz, Kogoś ma a krzesło. może wiesz, nagle wszyscy się stali tacy. Ale to tak, w sposób tak. Powiedz jaką akcję, gość ma krzesło.
Po co mu krzesło? I wtedy nie usiądzie, ma tylko połowę głowy. Może wiesz, pod spodem ono klatki, to nie wiadomo. Nie wiadomo jak wygląda dokładnie tego połowa głowy. Kozmotołetę. Two of the most fiendishly well-designed and fun puzzle games I've ever played that truly give you a sense for and appreciation of Yeppy's contributions to those Playdead titles. His new game sees him teaming Więcej back up gameplayu, with mniej gadania. composer of 140 and applying his trademark puzzle skills to a beautiful, mind-bending adventure. Prawie by nie chcieli, żeby się oglądał ich pokaz. Wiesz, czasami lubię sobie posłuchać, co mówią o grze, nie? Ale trzeba znaleźć dobry balans tego. No. Zresztą jak mają, wiesz, mają te do pokazania. No, gry indie. To tej gry chyba oglądać miał. Coś od twórców. A, to chyba widzieliśmy tą grę. Już. Tak, była ona pokazywana. Jeśli miałbym powiedzieć, który pokaz mi się bardziej podobał, no to kolejny powiem, że Sony. Mimo, że tam nie było w ogóle gadania, nie? Tam był trailer za trailerem. No, tego był dobry. A czasami jak ktoś coś powie o grze, no to też jest spoko. Czasem. Tutaj było jakoś tak... Tylko mało było tych rzeczy. No wiesz, jak jest publiczność na żywo, no to wypada, żeby ktoś wyszedł do tej publiczności i coś powiedział, nie? To akurat jest normalne. Okay. Gdybyś pokazał jakieś super gry. Ale tak szczerze, to z Nicolasem Cage'em, mimo że wiesz, że jest spoko gościem, nie? Na luzie. To nie wiem, czy to było potrzebne, tak szczerze, no bo on prawdopodobnie nic nie wie o tej grze, wszystko wiesz, wykuł jak to aktor, zagrał trochę na scenie jak to aktor. Jak to aktor, no o to chodzi. No właśnie, ale powiedzmy sobie szczerze, że co on wie o grach? Nic. Nie wiadomo co robi w wolnym czasie. Na pewno nie gra. Na pewno nie. Tylko Henry gra. W wolnym czasie. No ale może się otworzy się na gry wideo, to pojawi się w czymś bardziej do niego przystosowanym, na przykład w jakiejś grze przygodowej, w typu, nie wiem, no takich bardziej filmowych, nie, jak Until Dawn albo po raz kolejny zapomniałem, jak się The Dark Pictures Anthology. W takich grach to faktycznie mógł być, bo tam faktycznie aktorzy grają, mają te wszystkie kropeczki na twarzy i tam na ciele, żeby wiesz, odzorować wszystko, co tam, te ich emocje i tak dalej. No to takie gry to bym chętnie go zobaczył, ale w tym Day by Daylight to... No to raczej nie wiem, w jeden dzień to wszystko wydaje mi się nagrał. Bardzo prawdopodobne. Więc to był głównie marketing, za który dostał kasę. Po prostu. Jak to aktor? No tak. Tylko Henryczek tam, wiesz, jeden z naszych. Nie no, na pewno jest więcej aktorów, ale nie potrafię sobie przypomnieć teraz, ale jest więcej aktorów, którzy grają gry. No, parę się znalazło. No to nie aktor, ale pamiętam, że Snoop Dogg mówił o tym, że gra. Tak. Ale on sportówki chyba najbardziej lubił. I Call of Duty. I GTA. A tak, każdy. Gdzieś widziałem ostatnio, że Whoopi Goldberg domaga się, żeby Diablo 4 dało się odpalić na Macu. Takiego widziałem. No, okej. Wiesz, po co kupujesz Maca, jeśli chcesz grać w gry? Do tego. A po drugie, to jej jakby żądanie, życzenie może się spełnić, bo podobno... Znaczy słyszałem tylko, nie żebym się interesował bardzo, że jakieś oprogramowanie stworzyli do tego, do Apple. Apple stworzyło swoich MacBooków, czy tam jak się nazywa? No, ostatnio Hideo Kojima się pojawił. No właśnie, żeby się dało odpalić gry z Windowsa. Więc ma być Death Stranding na Macu, nie? No i kilka innych. Nie wiem, czemu od razu tego jakby wiesz, dziwne, nie? W sumie. Nie da się grać na Macu? Poważnie? Dziwne trochę.
Naprawdę też kupuję komputer tylko do pracy. Mac kojarzy się właśnie z biznesem i ewentualnie jakimś tam tworzeniem grafik i tak dalej, jak kupisz jakieś porządne coś, nie? No No, dobra, ale... ale to nie możesz zapalić gry? Nie no, niektóre gry są też na Maca wychodzą, na przykład Wiedźminy chyba? Przynajmniej 2. And now, A po let me trójka nie jestem bring you pewien. a title from French-Canadian developer Impossible. In this relaxing artistic exploration game, you play a painter with a watercolor brush and a whole city to explore. This No, game is grałem more than ostatnio w taką grę, w appropriate której się for grało Daily Dev's Summer malarką. Game Fest edition because its title, Été, in French, translates to the word summer. O. Hi, my name is Laszlo, and I'm the creative director at Impossible. We are a small Montreal-based No to coś innego. working on our first title. Zupełnie innej beczki. Now something completely different. In Été, you see the world through the eyes of a painter, with every surface acting like a blank canvas, just waiting for you to fill it with color. Od kiedy cegła to jest kolor? Znaczy cegła, wiesz, w kratkę nawet. Po ceglasty kolor to, no to jest kolor, nie? Ale... Set in our French-speaking hometown of Montreal, Canada, as you step into the We shoes Francji pewnie jest kolorem. who's traveling abroad for, well, the summer. This is a game for people who love pure exploration. You're free to roam open city scenes, To też może być fajna gra. following your curiosity, No. getting sidetracked, and discovering Fajnie secrets along ten the way. kierunek artystyczny. Tacy też takie spoko. Pytanie, na ile będzie samograjem. You'll extract its color as droplets of experience. And as you level Ale up, ma być you'll become able to eksploracja unleash i splashes of paint that reveal a big part of the world relaks, at więc once. w procentach. You'll also meet plenty of locals, taking part in their lighthearted, everyday anecdotes, and some of them will even commission artworks from you. Using your bike, you can No, wygląda copy fajnie. your apartment No, to and prawda. paint those commissions on canvas. 10 po czarno-białej rzeczywistości, no, głównie białej rzeczywistości i kolorujemy. That's where your creativity comes into play. At your easel, you can create gorgeous watercolor artworks using anything you've discovered in your expedition so far. Stamps on your canvas can be freely moved, resized, rotated in 3D, and even recolored. The canvas is pretty much your sandbox. that lets you Kolejny put your taki own spin on zbudowany commissions. ten And if gra w you grze, feel można inspired, powiedzieć. you can No. paint as many creative Nie no, artworks as you like. wygląda jednak nie na samogrę, tylko że trzeba tutaj trochę jednak Hundreds of porobić coś. unlockable stamps at your disposal, and dozens of commissions to inspire you. The only limit really is your imagination. Apart from living your best life as the friendly neighborhood painter, you'll also get to meet other like-minded artists, like Marianne, an ambitious photographer, and Theo, a talented musician. among Okej, te indyki, kilka zostało fajnych pokazanych i już więcej fajnych, no. No dobra, ja no już mi się bardziej podoba od poprzednią serią. To już łatwo akurat, nie? Ale konwent był jakoś tak dużo. No. Zaraz zaskoczę po prostu. Ciężko powiedzieć, które były reklamami, jak które te niektórych przypadków. Na przykład ten Throne of Liberty, no to... This is the time where we take a brief break to talk about the long and complicated process by which we accept games into the nominating committee and all the legal ramifications and the technical rules that go with the accounting of the... Tim, sorry. I thought that, yeah, I thought I was doing something here too. Ja, jest, nawet zabawny żarcik był. All right. Hey, Kelly from Indie Mega Booth here with a very exciting announcement. We're back. O, fajnie, jestem z powrotem. If you're a fan of indie games, you may have seen the Indie Mega Booth at shows like PAX West and PAX East over the last decade, bringing together a curated selection of the best up-and-coming indie titles. Games like Crypt of the Necrodancer, No, dobra gra. Disco Też dobra gra. Elysium, Też dobra gra. Spiritfarer, Celeste, Mini Metro, Astroneer, The Stanley Parable, and Papers, Please
have all been Same part of dobre the gry Indie wymienili. Mega Booth community. If you're a dev, you'll likely know us from our industry work, such Podejrzane. as our GDC Podejrzane. showcases, our presence at Bit Summit, our global outreach and events, including a robust scholarship and grant program. And if you've never heard of any of this, well, that's fine. Just think of us as like a stepping stone into the games industry, where folks who love indie games can connect with each other, discover new games, and be part of a welcoming, diverse, broad, creative community. Indie Mega Booth has been in hibernation during the pandemic, but we are so excited to announce that we're finally waking up from our big long slumber, and we're ready to move forward with IMB 2.0. Head on over to our brand new website, indiemegabooth.com, and be Indie Know by signing up for our newsletter. Learn about new games, upcoming showcases, digital sales, and the best ways to help Północy jest support jeszcze the games and konfa developers. Devolvera, ale chyba sobie darujemy, nie? Individually we're tiny, together Też we're bigger. pogadać najciekawszego, to go podsumujemy go w tym podsumowaniu. Ewentualnie przed kolejną konferencją, jak będziemy wstępnie do kolejnego live'a, to sobie pogadamy może. Okay. Studio called Nancy. They're famous for the Alto series that you know and love, but this next one is not what you're expecting from them. It'll be hurting your way. It'll be flocking your way. No, I like hurting. It'll be hurting your way next year. O, kolejna premiera, ciekawe co teraz. It's about sheep. Hi there, my name is Harry Nesbitt, and I'm the founder and creative director of Land and Sea. We're a small team from the UK, best known as the developers of Kojarzysz? Kojarzę. Now, over the last few years, we've been busy. Wyszło nawet na Epiku, chyba było za darmo. Groundwork for our most ambitious project yet. Dzisiaj było jako mobilka, trochę grałem nawet. That aims to build on the themes that we care about most as a studio, and we're super excited to be able to share this exclusive first Ciekawe, co to teaser pokażą. today. So please take a look, and I'll be back at the end to tell you more. Co, ja nie próbowałem grać w to na PC-cie. O, i już mi się podoba. Styl graficzny na pewno i lubię takie minimalistyczną grafikę ze stylem po prostu. Czyli gra logiczna o poganianiu owiec. Była tak kiedyś. Pamiętam ją. Nie wiem, czy logiczna. Była taka gra o zaganianiu owiec, pamiętasz? Może było, ale nie przypominam sobie. No chyba tak, chyba o tym będzie gra. A może nie tylko o tym. Trzeba ogarnąć na Steamie. Summerhill. We hope you enjoyed this first look at our brand new game, Summerhill. To give you a little bit more detail, Summerhill is a story-driven puzzle game in which you play as a young shepherd and their dog. Together you'll be setting out to rescue your lost flock that have been scattered across the mysterious land that lies at the border of your home. Oh. Summerhill brings together gentle problem solving, fluid herding-based gameplay, and striking pastoral landscapes to tell a timeless coming-of-age folktale. As a team, we've been massively inspired by the rich history and cultural impact of sheep herding across the world. There are few people or places that haven't been impacted in some small way by the practice of shepherding. Even the name, Summerhill, is a name often given to highland pastures where sheep are taken to graze during the warmest months of the year. In many ways, sheep herding is in our DNA, and we really want to do justice to this timeless tradition and tell a story that could only be told in this way. We're also super excited to be working again with our longtime collaborator, Todd Baker. Todd is a composer and audio designer best known for his work on games such as Monument Valley 2, Dreams, and our very own Alto's Odyssey. We can't wait to share more with you, so if you'd like to be Takie gry są fajne, żeby sobie odpocząć od większych tytułów. No. Or go to summerhill.game to join our mailing list. Thanks again, and we look forward to sharing. Zwykle działają na premierę.
Next up, we have an update on Eternites. This is from Studio Psy, essentially a one-person team with a few friends helping out on the side. And it's a dating action game. Now, you've heard a lot about this title. Sorry. What's happening? I'm sorry, Greg. I know I shouldn't be interrupting Day of the Devs. O, jakiś... But it's urgent. A virus has turned most of us into... Jakiś słodki horror. Że tak powiem. longer we can hold out. It won't be easy. And the road Myślisz? will be long. But who knows? Maybe we'll find one more thing. Dating action game? Eternites is a dating action game that takes Okej, ale też wszystko w takim otoczeniu horrorowym trochę. Dating action game. O nie, nasze waifu są zagrożone. Can I be honest for a moment? Sometimes with all these infected, it's too much. And it's cheering these Jak leciał ten mem? happy to have someone to lean on. Czekaj, jak to było. Fighting for our lives, solving Dobra, puzzles, powiem bez przekleństw. Spadaj, paka okasan. Kocham moją waifu. I ty potem z głową wiesz w laptopie jakby i odchodzę do świata animu. Dobra, mogę. Kojarzysz? No, kojarzę. A, mniej więcej. Animu, no i tutaj mamy do zatrzymania ten. I mean, No, może być fajna gra. you can just fight for friendship. That's cool and not. Wow, we are so cheap. Ciekaw, czy japońska, czy nie. We have so many Chyba nie, skoro Nie wiadomo. mają kasę na promocję w angielskim języku. So yeah, you can fight monsters, explore dungeons, date. I mean, Okej, to przypomina anime. train, No. scavenge, date. Did I say date twice? Anyway, you have to manage and balance all these activities if you want to save the world. The clock is ticking. Okay, cool. Bye. Musimy ratować świat i przy okazji ten dziewczynę. Okej, dobra. Wish list now. Next up, from Italian-Icelandic developer Evil Licorice, comes a nostalgia-fueled gadget-building sim that demystifies electronics engineering and allows you to share your creations with the community. Hello everyone, I'm Hello. Marco Bancale from Evil Licorice and I'm one of the designers of Retro Gadgets. Okej, przypomina trochę tą grę, te gry, czekaj, jak ona się nazywała? Last Call BBC chyba, czy jakoś tak, nie? To takie od Zachtronics, że tam mieliśmy tą fikcyjną konsolę, na której mieliśmy też malowanie, składanie takich zabawek, takich, no. No, było takiego, no ale nie jak się nazywało. O, Last Call BBC, czy jakoś tak? Digital gadgets with little effort. We love Pico 8 by Lexaloff because it brings you this retro environment where you can build your own games in Lua. And we also love Zachtronics już wspomnieli Shenzhen.io i by nie dziwne. Zachtronics, BBS, because tak. it manages Last Call to BBS. low-level programming effortlessly. And Retro Gadgets tries to take the best of both worlds and adds a layer of hardware building and customization. All this is packaged in a cozy Fake boy, and okay. retro-inspired environment. Fake boy. We have a fantastic community and people have been creating insane gadgets that go well beyond our Też wygląda fajnie. expectations. So please join our Ciekawe. Discord server and Oryginalne. check them out. Retro Gadgets is in early access on Steam and we have big plans in store. Bye. If you've ever watched the Mars Curiosity rover on one of its missions, you very well may have become fascinated by one of the hyper-specific contraptions and gadgets it keeps on board to measure soil samples and hunt for traces of water. Our next game poses a very important question though. Sure, Curiosity can tell us the weather on a planet millions of miles away, but can it deliver a pizza? To już trwał 40 parę minut. Ciekaw jestem, czy godzinę, czy całość będzie, Jak czy... o północy jest digitalna, to By assembling and piloting your very own Mars rovers. And in doing so, to przed północą musi skończyć, nie? solve the
pepperoni-based problems that truly matter. Hello, I'm Ian McClarty from Shape Shop. We're a small team based in Melbourne, Australia, and we're making this game, Mars First Logistics. In Mars First Logistics, you'll be helping to establish a colony on the surface of Mars. Także też You'll do this by była zaprezentowana transporting kiedyś. often awkwardly shaped objects between A and B, using vehicles that you design and build yourself. Wielka pizza, no. Wygląda na wielką pizzę. To było zabawne, trzeba przyznać. Gościu jak tak... Okej. As you complete deliveries, the No, game wygląda nawet fajnie wygląda. Chociaż nie wiem, czy by mi się spodobało, ale... Jak gra logiczna to jest de facto. No trochę tak. Masz zadanie i pełny masz narzędzie i masz poradzić sobie. Jak udają. Grafika całkiem fajna, przypomina ten Indexable, co nie tak dawno chyba był rozdawany na Epiku. Indexable mi przypomniało ten Roll Drum. Z jakiejś przyczyny. No, graficznie podobne też, ale to Sable było też na takich pustynnych terenach. No i to jest ciekawe. Ciekawe kiedy będą w tym, na Welczesie. Trochę minie raczej. A widzę, że naprawdę sporo tutaj możliwości budowania tych maszyn. No. Pan Bulwa? Co? Taka bulwa. Pan Bulwa? Z tej story? And I think a lot of the fun in the game is just messing around and being creative in its editor. Kanciasty pan Bulwa. Taka animowana. Yeah. And finally, I'm really excited to announce that Mars First Logistics will be launching into Steam Early Access on the 22nd of June. That's just 2 weeks away, and we're really looking forward to Już niedługo. everyone builds in the game. Czyli jeśli dobrze sobie poradzi, to przynajmniej trafi do naszego zestawienia podsumowania w miesiącu premier. Bo nie wiedzieliśmy, że to chodzi, niestety. Tak się nie robi. Ja tutaj to jest nawet, wiesz, zrozumiałe, no bo w końcu są te konfy. The adventure unfolds differently with every decision, so there's always something new to see in your next playthrough. So buckle your swashes and get ready I ostatnio pokazana gra, coś czuję. stylish, seaworthy Salt Sea Tak? Chronicles. No, wydaje mi się, że godzinkę powinno to trwać. Nie dłużej, no ale... Może nie dłużej jednak No trwać. to ten digital będzie na innym streamie? Devolver będzie na osobnym, tak. A, dobra, bo myślałem, że tak powiedział tak gładko jak ci przeszli, nie? Tego do tego od razu. Nie, Devolver Digital to co roku ma swoją taką konferencję, Okej, półgodzinną zazwyczaj, nie? No i Tam więcej jest takiego, wiesz, odgrywania, to jest taki, jakby nie wiem. Pamiętam ich, jak ich No oglądaliśmy. te śmieszne takie te. Są zabawni. Ci nie muszą do północy ciągnąć tego. Widzę, że tutaj pokazują głównie takie indyki, wiesz, relaksujące, nie? Takie przyjemne w wygraniu. No. Właśnie pokażą takie nierelaksujące, zwrotne indyki, takie stresujące niech pokażą. Jakieś, bo się wszystkim każe indyk z takim tym, a są też takie, no, inne indyki, nie? Roguelike reakcji na przykład.
Może na tej konfie Guerrilla Collective, co była wczoraj o 19, może tam było więcej indyków. Niestety jeszcze nie przejrzałem za bardzo. No to warto sprawdzić, bo tam tak sporo fajnych gier pokazali. Pokazali właśnie o grę o kocie. Grę aktywną właśnie kotem. I jedną grę eksploracyjną trochę, gra się psem. O, to coś dla mnie. No ładnie. O tym samym pomyślałem. Jestem w teamie psów. No niestety. Koty są zbyt humorzaste dla mnie. Taka gra była, bo no, miała grafikę jak narysowane przez Disneya z tych starych czasów. Okej, no to z pewnością przyglądnę też w te... No w końcu trzeba coś do newsów też wybrać, nie? No. Wszystkich raczej nie pokazałem, bo tam było sporo tych indyków. No chyba do 3 godziny trwa cały pokaz. Strange maybe and have its own things going on. There's also a strong sense of genre-based storytelling too. So while you might be new to the world of Saltsea, you'll know that you're in a Scooby-Doo chapter or a Romeo and Juliet chapter or a detective one. There are plenty of laughs, but tough choices and meaningful moments too. Our writer's room of award-winning storytellers have done an incredible job. We're so delighted to share Saltsea Chronicles with you all today, and I can't wait for you to explore the rich world, get to know the wonderful characters, and to hear what paths you chart. Wszystkie gry tutaj, które tutaj pokazali. Wszystkie gry, które tu pokazali, są godne uwagi według mnie. Mhm, no to wygląda. W przeciwieństwie do niego pokazu. Nie, tam zapewne wiesz, dla wielu to fajne było Mortal Kombat 1 i Final Fantasy VII Rebirth. No, nie był, ale Mortal Kombat co powiedziane dużo wcześniej, a Final Fantasy, no wiadomo było, że wyjdzie prędzej czy później. No właśnie mówię, no to nie było żadnego zaskoczenia, to największy minus i niestety, no też spodziewam się jakichś innych gier, jakichś takich, na które się oczekuje bardziej, nie? No. To mam nadzieję, że, że Xbox dowiezie. No, mam nadzieję, no. Jak nie, to... To jest smutny początek lata. So here's a very quick sneak peek at their incredibly long series. We highly encourage you to watch this thing. It's amazing. So what's next? Second on Steam. To get to the dollar amount we're talking about, it's probably going to take financing from a lot of different avenues. Whenever Grasslands is going to start, Tim's just going to start taking our people. So there's a ton of stuff going on right now. It's kind of breaking me. But you know, it's fun. It'll be really rewarding when it's done. Hopefully you get a chance to work on a Psychonauts game in the near future. Thank you for helping us bring back Psychonauts. Thank you. 3, 2, 1. O, no bo gra Double Fine. Film, nie tak? gra, tylko film, serial. Dokumentalny pewnie. To submit your game for future Day of the Devs, or to just hear about Day of the Devs in general, go to dayofthedevs.com for more info. Thank you to all the incredible sponsors. Dobra, no to koniec faktycznie. No myślę, że skomentowaliśmy na tyle te pokazy nad ten. Cóż, ten lepszy, tak. Dobra. Było parę gier tam, wiesz, tym takim pan Moria, bo main of Moria nazywa chyba.
Return to Moria. To Moria właśnie, to mnie całkiem ciekawi, no bo lubię survivale, jak krasnoludy. Lord of the Rings, no to kurde, wiadomo. To spoko. No ja niestety nie jestem w stanie sobie przywołać żadnej gry, która... Może Life of Pi. No tu czekam nie bardziej super, no. niego. Wiadomo. Też było dobrze wychodzi. Dużym zawiedzeniem było dla mnie jednak ten Prince of Persia, bo... Nie wygląda tak jak powinien. Uleciał ten klimat. Nie wiem jak oni to zrobili, ale znowu to jest kolejny raz, kiedy oni chyba chcą to dla nowoczesnego odbiorcy, nie? Dostosować. No właśnie, a marka właśnie ma starszych fanów, nie? No, to jest zawsze jest błąd. Moim zdaniem. Dobra, to co? Pozostaje chyba tylko... Dobra, mów to ty. Widzisz, mogę powiedzieć. Czyli chciałem podziękować wszystkim bardzo serdecznie za uwagę, tak? I co? I co? Muzyka, tak? Akurat leci. No właśnie. Podgłośnie. A ja ściszyłem. Przypadkiem. Okej, to koniec, nara. Koniec, nara. Dokładnie. Pa. Niezbyt entuzjastycznie, ale... Muzyka jest fajna.